Witajcie kochani. Zdaje się, że jestem już na wizji, zdaje się, że powinno mnie być dobrze słychać i możemy rozpoczynać naszego live'a. Witam Was bardzo, bardzo gorąco, serdecznie. Wszystkie osoby, które znam, które mnie znają, jak również wszystkie osoby nowe. Ogromnie się cieszę, że dołączacie. I pozwólcie mi, że zrobię tutaj taki sprawdzian, czy wszystko jest ok. Z mojej perspektywy wygląda na to, że tak, że powinno być dobrze. Gdyby coś Wam nie pasowało, coś tam się zadzieje, to alarmujcie, piszcie tu proszę na czacie, a ja będę starała się na to reagować. Też chciałabym przypomnieć, jest mi zdecydowanie łatwiej odpowiadać na Wasze komentarze, które znajdują się pod filmem, niż w czacie. Teraz w czasie live'a nie mam możliwości odpowiadać na czat, natomiast jak się live skończy i będą jakieś pytania jeszcze do live'a jako komentarze właśnie pod tym filmem tutaj, wszystko jedno, czy zaraz tutaj, kiedy skończymy, czy za rok, czy za 10 lat, kiedykolwiek, to ja zawsze do tego wrócę i zawsze będę miała możliwość na to odpowiedzieć, także śmiało zachęcam do tego bardzo, bardzo gorąco. No i podczas gdy naukowcy na świecie właśnie teraz opracowują technologię produkcji pączka zero kalorii, my sobie dzisiaj porozważamy, w jaki sposób skutecznie odpuszczać. Zachęcam Was do uczestnictwa w tym procesie, ponieważ sama sprawdziłam na sobie, że jest to wyjątkowo skuteczne narzędzie. Jak również sprawdziłam, pracując zawodowo z bardzo dużą grupą ludzi, z 15 lat to robię albo dłużej. W sumie biologią totalną, w której się specjalizuję, zajmuję się 17 lat, dokładnie w tą majówkę właśnie za chwilę minie 17 lat, kochani. I chcę dzisiaj podzielić się swoim doświadczeniem, bo wiedza jest i być może wiedzę macie. To, o czym ja dzisiaj opowiem, znajdziecie w podstawowej naszej książce Recall Healing i zachęcam, żeby zajrzeć, zaraz Wam powiem, na której stronie. To będzie strona 260, a więc jeśli ktoś ma, to można sobie tam zerknąć, jeszcze zaraz do tego wrócę i nawiążę. Być może znacie to ćwiczenie, ponieważ w mojej zakładce materiały do pobrania na stronie internetowej widnieje od dawna. Też bardzo często powołuję się na ten proces w swoich webinarach, odnoszę się do tego na różne sposoby, natomiast zauważyłam, że jest ono często źle zrozumiane. Zauważyłam, że często spotyka się z niezrozumieniem i zauważyłam, że często ludzie je w jakiś sposób odrzucają czy pomijają, no w każdym razie nie korzystają z niego tak, jakby mogli, tylko i wyłącznie z tego powodu, że w zasadzie nie do końca rozumieją, co jest pod spodem, ani jaka jest do końca intencja, ani jak z tym pracować dla siebie. A więc pomyślałam sobie, zróbmy takiego live'a z cyklu, jak pracować z naszymi emocjami, jak pracować z programami, nie takiego typowego live'a wiedzowego, jak robię z reguły, gdzie odnoszę się do różnych fragmentów biologii totalnej, tylko takiego, w którym my będziemy mogli podążać za jakimś ćwiczeniem wtedy, kiedy różne procesy się już odpaliły, kiedy my już rozumiemy poprzez uświadomienie, co się wydarzyło gdzieś w przeszłości, co nam ciało pokazuje, czy co się zadziewa w życiu, tylko teraz pada to słynne pytanie, no dobrze, i co teraz? No dobrze, ale co mam z tym zrobić? No dobrze, no i co dalej? I właśnie tutaj często jest taka luka, tutaj często widzę, że jeszcze potrzebujecie różnych narzędzi do pracy i pomyślałam, dzisiaj zrobimy to. Chcę powiedzieć, że biologia totalna sama w sobie jest metodą, której zadanie polega na tym, żeby odkodowywać problemy, konflikty, programy psychoemocjonalne, czyli wszystko to, co stoi wcześniej, gdzieś w polu informacyjnym, zanim w ogóle ciało nam to pokaże, zanim my w życiu to zobaczymy. I zasada jest taka, że w zasadzie samo uświadomienie powinno pomóc uzdrowić ten konflikt do końca, ponieważ moment uświadomienia sobie, ten moment, aha, to o to chodziło, aha, to mi pokazuje mój bolący łokieć, moje bolące kolano, mój bolący brzuch, czy coś innego, nie wiem, cokolwiek sobie tu wymyślić, aha, to o to chodziło, no tak. I to jest moment, kiedy się coś odprogramowuje, dekoduje, deszyfruje i najczęściej następuje faza regeneracji, faza naprawcza i zdrowienie, my możemy uzyskać pełnię zdrowia z powrotem. Jednak zdarza się czasem tak, że właśnie w tym naszym takim aha, to o to chodzi, zostaje jeszcze jakiś taki element, który przez samo uświadomienie nie odpuszcza. I to są często takie kliny, to są takie kolce, to właśnie takie triggery, które sprawiają, że my nie podążamy dalej w tym zdrowieniu, że coś nas zatrzymuje.
albo że czasem z jakiegoś innego procesu cofa nas nawet o wiele lat do momentu, kiedy coś zostało nieodżałowane, kiedy coś zostało po prostu nieodpuszczone do końca. Stąd właśnie wprowadzenie tego narzędzia, które chciałabym omówić dzisiaj i zaraz to zrobię, a więc 4 kroki do odpuszczenia, jako propozycja właśnie na taki moment, kiedy czujesz, że zrobiłaś już wszystko, kiedy czujesz, że tak, jesteś gotowy pójść dalej, a jednak coś trzyma, proponuję, spójrz, wypróbuj, może dzisiaj razem z nami, zobacz, może właśnie to ćwiczenie Ci będzie odpowiadać. Patrzę, co się dzieje na grupie, na czacie i widzę, że jest wszystko ok, witacie się ze sobą, piszecie skąd jesteście, gdzie słuchacie tego live'a, cieszę się ogromnie bardzo, to jest dla mnie zawsze miłe, ja zawsze po live'ie skończonym wracam tutaj do tego, co się wydarzyło w trakcie, kiedy do Was w tej chwili mówię. A więc przechodzę w tej chwili do już tej części głównej i chcę powiedzieć, że wszystko to, o czym będziemy dziś mówić, będzie się opierało o ćwiczenie, które jeśli nie w książce, jak przytoczyłam, możecie znaleźć na mojej stronie w zakładce do pobrania. Wygląda to tak, są to 2 strony w PDF-ie, można sobie nawet zajrzeć w tej chwili, można przy okazji zobaczyć, że tam jest dużo innych ćwiczeń też do pobrania i to wszystko bezpłatnie dla Was i można sobie to wydrukować bądź spojrzeć, a dla tych, którzy właśnie biegają po lesie, dla tych, którzy właśnie siedzą w jakiejś jaskini albo jadą samochodem czy pociągiem i nie mają takiej możliwości, żeby tam zajrzeć, ja po prostu chciałabym teraz fragment tego PDF-a, właśnie tego materiału przeczytać, abyśmy naprawdę wiedzieli, na czym stoimy. W oryginale nazwa tego procesu to 4 kroki do uwolnienia żałoby. To jest ta nazwa, jaką ja otrzymałam w momencie, kiedy pracowałam na warsztatach, ucząc się biologii totalnej. W książce, w tym luźnym tłumaczeniu, albo może nie luźnym takim, jest napisane tutaj 4 kroki procesu zdrowienia, a więc już widzimy, że troszkę te nazwy między sobą się różnią, jednak cały czas mówimy o tym samym i warto o tym wiedzieć, a więc mówimy tutaj o takim ćwiczeniu, które zostało zaciągnięte jako jedno z narzędzi do naszej skrzynki narzędziowej w pracy, między innymi biologią totalną, po prostu ja bym powiedziała w pracy osobistej, od Aleksandro Żodorowskiego, a w zasadzie może powinnam powiedzieć Alejandro Żodorowski, ponieważ był Chilijczykiem, ponieważ tak właśnie się wymawia poprawnie. Tutaj w Polsce troszkę mamy spolszczone to jego imię, nazwisko, tak czy inaczej chciałabym powiedzieć, że wielka to sylwetka, wielka postać, też dość kontrowersyjna, ale bardzo zasłużona, również na rynku terapii, choć w bardzo niekonwencjonalny sposób, bo Alejandro Żodorowski był aktorem, był scenarzystą, jest pisarzem i głównie wyspecjalizował się w psychomagii oraz w tarocie. Mamy na polskim rynku na szczęście i chcę powiedzieć nareszcie kilka jego książek wydanych w języku polskim w tłumaczeniach i to jest wielka zasługa wydawnictwa Illuminatio, za co jestem bardzo wdzięczna. Illuminatio albo wydawnictwo kobiece, ponieważ tutaj mamy 2 nazwy, to te wydawnictwa są ze sobą powiązane i chcę Wam pokazać no na przykład jedną taką książkę, a tą wybrałam dlatego, że mamy tutaj zdjęcie mistrza. Tu sam autor na okładce z kartami tarota posługuje się tarotem w pomaganiu ludziom w dojściu do zdrowia, ale też i odkodowaniu różnych innych konfliktów i chcę powiedzieć, że jego książka Droga Tarota jest naprawdę mistrzostwem świata i cały mój kurs o biotarocie jest właśnie oparty o wiedzę, która płynie właśnie od Żodorowskiego, choć ja osobiście dostałam ją z pierwszej ręki od Gerarda Attiasa, zawsze to powtarzam, podkreślam, Gerard Attias jako uczeń Żodorowskiego bardzo poszedł tutaj w tym duchu, też rozwinął to od siebie i my możemy rozwijać to dalej. Jednak dzisiaj nie o tym, dzisiaj więcej o tym, że Żodorowski jako znawca ludzkiej duszy, naprawdę dla mnie mistrz, też szaleniec chcę powiedzieć, ale to zawsze idzie w parze z geniuszem, z wielkim geniuszem. On po prostu rozumie,
jak przepływają procesy przez człowieka, jakie mechanizmy tym sterują, jakie rządzą i znajduje na to rozwiązania. Bardzo dużo rozwiązań, które nam zaproponował, to są tak zwane akty psychomagiczne. Ja o tym nagrałam już kiedyś live'a i postaram się tutaj przytoczyć na ten kanał w najbliższym czasie, a książek na ten temat na rynku właśnie nakładem wydawnictwa Illuminatio macie kilka, także gdybyście byli zainteresowani, to poczytajcie, choć od razu chcę powiedzieć, jest dużo kontrowersji w tych treściach, no więc nie wszystko możemy przyjąć tak bez filtra, ale jest to ciekawa wiedza, bardzo ciekawa i na pewno skuteczna, to też sprawdziłam, co, tak jak mówię, opowiem Wam kiedyś na live'ie, natomiast gdybyście byli zainteresowani, to tylko chcę wspomnieć, że jeśli tylko będą aktualne kody rabatowe na książki wydawnictwa Illuminatio, to znajdziecie je w opisie tutaj właśnie w tym filmie. Zawsze warto zajrzeć i sprawdzić, jaki jest aktualny kod rabatowy. Może właśnie ktoś kupując będzie chciał skorzystać i bardzo serdecznie polecam. A więc tyle tytułem wstępu, tyle tytułem wyjaśnienia, skąd my to mamy, skąd to pochodzi. Może ktoś będzie chciał poszperać na ten temat coś więcej, to też zachęcam. I jak myślę, już zebraliśmy się tutaj wszyscy, a widzę, że mój M-Team wrzucił Wam właśnie przed chwilką link do zakładki materiały do pobrania na mojej stronie, więc gdyby ktoś chciał, to macie już po prostu to pod ręką, to wspaniale, dziękuję, M-Team, jesteś wspaniały. To możemy właśnie sobie przeczytać, w czym jest rzecz. I takich kilka pierwszych zdań. Proces uzdrowienia przebiega w kilku etapach, które następują po sobie kolejno, a żadnego z nich nie da się pominąć. Większość ludzi utyka już na pierwszym z nich. Tymczasem pomyśl, jakby wyglądał świat, gdyby wszyscy doszli do ostatniego. I na razie po prostu przeczytam, bez omawiania. A Ty poproszę, rozluźnij się, weź głęboki wdech i słuchaj sercem, tak abyś poczuła. To jest ważniejsze niż zrozumieć. Zrozumienie może przyjść jako drugie. Oto przepis, jak w 4 krokach dojść do pełnego uzdrowienia Twojego młodszego ja. Pierwszy krok. Odżałować to, czego Twoje młodsze ja nie dostało. Drugi krok. Przyjąć dzisiaj od świata to, czego Twoje młodsze ja kiedyś nie dostało. Trzeci krok. Dać sobie to, czego Twoje młodsze ja nigdy nie dostało. I czwarty krok. Dać światu to, czego Twoje młodsze ja nie dostało. I jak zatrzymamy się tutaj w tym miejscu, to już widzimy, że większość z nas najczęściej cały swój proces rozwoju osobistego rozpoczyna od tego, aby dzielić się ze światem wszystkim tym, czego sami nie mieliśmy. A więc bardzo często jest tak, że ludzie idą w to, żeby w momencie, kiedy sami wyrośli w domu, w którym brakowało miłości, wyrośli w domu, w którym brakowało pochwał, albo brakowało uznania, jakiegoś zauważenia czy wysłuchania, żeby właśnie teraz dawać innym to, czego się samemu nie dostało, bo brakowało. Bo to, że brakowało, to ból, bo to cierpienie, bo to jest właśnie to, co triggeruje różne następne konflikty i bardzo często konflikty wtórne, a więc jeszcze pogłębia te konflikty, w których i tak funkcjonujemy, które są dla nas trudnawe. A więc tak, chcemy po prostu, by ten świat był lepszy i odruch jest naturalny, tylko ja pragnę z tego miejsca powiedzieć, że z próżnego i Salomon nie naleje. I jeżeli my najpierw nie zadbamy o swoje wewnętrzne dziecko, właśnie o swoje młodsze ja i nie zrobimy procesu, który pozwoli uzdrowić to swoje młodsze ja, to w którymś momencie kończy nam się energia na dawanie. To w którymś momencie dochodzimy do ściany i po prostu patrzymy, że nie mamy siły już więcej dawać. I jak powiedział mędrzec, dawcy muszą mieć umiar, ponieważ biorcy go nie mają. Jeszcze raz, dawcy muszą mieć umiar, ponieważ biorcy go nie mają. Biorcy są w stanie wziąć wszystko, przyjąć ile się tylko da, jeszcze z Ciebie wyssą i wyciągną, wycisną jak cytrynę, ale Ty jako dawca w którymś momencie poczujesz, że już jesteś na samym dnie, że naprawdę nie masz już z czego dawać. O ile ten proces nie będzie dobrze zrobiony i na pewno są tutaj na sali osoby,
które doświadczyły tego i mają takie swoje doświadczenie w życiu. Oby to byli ludzie, którzy już się skonfrontowali z tą rzeczywistością i wiedzą, że dłużej tak nie mogą postępować, ale ja cały czas spotykam się z takimi, którzy jeszcze myślą, że można dłużej w ten sposób, no i apeluję, nie można. Nie można, ale też często jest tak, że to nie jest jakiś świadomy wybór, ja chcę tak właśnie rozmieniać się na drobne, chcę tak właśnie dawać każdemu, zwłaszcza ofiary w rodzinach przemocowych, czy ofiary narcyzów, psychopatów, no one będą często w syndromie sztokholmskim, to są właśnie takie zachowania, które sprawiają, że właśnie staramy się, no właśnie, ale w którymś momencie po prostu widzimy, że to jest beczka bez dna i naprawdę tych sił nie starcza, potem się zaczynają właśnie choroby. Jest moment na postawienie granicy, tylko często jest tak, że choć już ktoś wie, że to jest ten moment, to nie ma pojęcia, jak to zrobić. No mam nadzieję, że przyjdę dzisiaj z pomocą, że właśnie to, co proponuję, będzie doskonałą odpowiedzią na właśnie taki start, ale zanim dokładnie omówię każdy krok, a w drugiej części tego live'a chciałabym, żebyśmy przeszli przez ten proces, każdy przez swój, ale w sumie tak naprawdę przejdziemy przez niego razem. Zanim to zrobię, to jeszcze odpowiem na takie jedno ważne pytanie, które pojawiło się pod moim postem, wtedy kiedy zajawiałam tego live'a, kiedy zapraszałam Was, żebyśmy się tutaj dzisiaj spotkali. Jesteśmy bardzo liczni, cieszę się i dziękuję. A mianowicie pytanie brzmiało tak: Magda, czy wewnętrzne dziecko to jest to samo, co młodsze ja, czy nie? I już odpowiadam, bo to jest bardzo dobre pytanie. Chcę powiedzieć, że to są takie dwa terminy, które często można spotkać jako używane wymiennie, ale tak jakby się przyjrzeć w głąb, to nie jest do końca to samo. To może być tożsame i może być bliskie siebie, ale może też i nie być tym samym. A więc w czym jest rzecz? Wewnętrzne dziecko to jest takie pojęcie, które powstało w psychologii, czy może powiemy w psychoterapii, później u Erika Berna. Taki jest mój stan wiedzy. Jeżeli ktoś wcześniej tego użył, a ja tego nie wiem, to przepraszam, to mnie poprawcie. Natomiast dla naszych rozważań dzisiaj to nie będzie miało aż takiego znaczenia. W każdym razie Erik Berne wykorzystał to pojęcie wewnętrznego dziecka w zestawieniu z pojęciem wewnętrznego rodzica i wewnętrznego dorosłego, pokazując jakby trzy nasze struktury, co ja nazywam teorią bałwana i bardzo, bardzo dokładnie to opisuję w swoim webinarze pod tytułem Zdrowe granice, zdrowa komunikacja. I jeśli ktoś by chciał się w to zagłębić, co uważam, że też warto tą wiedzę znać, to odsyłam i zachęcam do obejrzenia tego webinaru w wolnej chwili. W każdym razie te trzy struktury, one opisują zupełnie inne motywatory w naszym życiu, a więc wewnętrzne dziecko to jest ta struktura, która rodzi się jako pierwsza i najczęściej określa tą naszą spontaniczność, dziecięcą radość, ale też i emocjonalność człowieka, to co pochodzi, bym powiedziała, z trzewi. Tak, po prostu. Często są to odruchy, często to jest jakiś impuls, to jest jakiś instynkt, to jest właśnie wewnętrzne dziecko. No, każdy z nas rodzi się dzieckiem, więc w zasadzie tak naprawdę od rozwoju tej struktury zaczynamy. Ale oczywiście w którymś momencie wychowywani przez rodziców, wychowawców, osoby, które wchodzą w pozycję autorytetu, my zaczynamy budować w sobie pojęcie wewnętrznego rodzica jako tego, który równoważy to wewnętrzne dziecko. No i tak jak dziecko ciągle coś chce, posługuje się komunikatami chcę, nie chcę, lubię, nie lubię, podoba mi się, nie podoba, ty jesteś mądra, ty głupia, tak w skrócie mówiąc, to właśnie przychodzi rodzic i mówi no nie, tak nie wolno, tego nie można, to nie wypada, musisz, należy. Stosuje właśnie wszystkie te pojęcia takie, które nam pokazują jakiś rodzaj wyższości i tej roli, którą rodzic pełni, a rodzic pełni rolę wprowadzania nas w społeczność, bo to jest jego główne zadanie. Najpierw nas ochronić, oczywiście wykształcić, zapewnić nam byt, jednak jego kolejną rolą, bardzo ważną, jest to, żeby nas nauczyć pewnych reguł, które panują w społeczności, w jakiej się wychowujemy. No i teraz w każdym społeczeństwie, gdzie wyrastamy, te reguły mogą być inne, bo zupełnie inne będą w plemieniu w Afryce, zupełnie gdzie indziej w jakimś szamańskim u Indian, zupełnie inne w cywilizowanej Europie, a jeszcze inne gdzieś w Azji i rozumiemy, że to nie jest w tym rzecz, jakie te reguły są, tylko rzecz w tym, że każdy rodzic będzie starał się przystosować swoje dziecko do pewnych warunków i do pewnego środowiska, w którym ono będzie najpierw wyrastać, ale potem się rozwijać i żyć.
I teraz te dwie struktury, one są przeciwstawne, bardzo często dyskutują ze sobą, bardzo często mamy w sobie ten wewnętrzny dialog, bo trochę nam się chce, ale trochę coś musimy, nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. I właśnie wtedy dobrze by było, żeby rozwinęła się w nas ta trzecia struktura, czyli ten wewnętrzny dorosły. Bo okazuje się, że choć często mamy dowód osobisty i odhaczone w PESEL-u, że jesteśmy już dorośli, to niekoniecznie jesteśmy dojrzali, niekoniecznie następuje ta dorosłość na poziomie rozwoju w mózgu, ale i emocjonalnego. No i to jest ta potrzeba, gdzie my sami plus minus bardziej świadomie wykształcamy w sobie tego wewnętrznego dorosłego. A jego rola z kolei będzie wysłuchać dziecka, wysłuchać rodzica i znaleźć jakiś konsensus, znaleźć jakąś równowagę, jakiś balans. I nie zawsze jest to proste, bo czasem te dwie racje, które stoją na biegunach, one się ze sobą krzyżują i w jednym czasie nie bardzo można to pogodzić, natomiast na pewno można rozdzielić to w czasie i na pewno można znaleźć rozwiązania i na tym właśnie ta nasza dorosłość i dojrzałość polega. A więc wewnętrzne dziecko to będzie właśnie to, można powiedzieć, w jednym momencie rozkrzyczane, właśnie takie zbuntowane, to często oportunistyczne, ale jednocześnie też to spontaniczne, to radosne, to takie właśnie z impulsem, niczym nie hamowane, to jest właśnie ta struktura w nas, która żyje w nas niezależnie od wieku. W sumie żyje w nas najdłużej i niezależnie od tego, ile masz lat, na pewno gdzieś tam to wewnętrzne dziecko w tobie żyje. Ale kiedy używamy tego pojęcia wewnętrzne dziecko, to bardzo często odsyła nas to do takich czasów, kiedy naprawdę byliśmy dziećmi, z PESEL-u byliśmy po prostu młodzi. Czy byłam dzieckiem mając 2 lata, czy 5, czy 15, no to jednak właśnie byłam dzieckiem i wracam wtedy pamięcią do czasów swojego dzieciństwa. I mówię o wewnętrznym dziecku, czyli o pamięci tego, że właśnie wtedy byłam dzieckiem i powiedzmy, jeśli to był czas, kiedy powstała jakaś trauma, czy kiedy został wgrany program, albo właśnie powstał pierwszy konflikt programujący, który później gdzieś przez konflikty wywołujące będzie się jeszcze odnawiał, może się coś zapętla, może powstaje szyna, właśnie jeśli właśnie trzeba do tego dotrzeć, no to właśnie często pracujemy ze swoim dzieckiem i nazywając to wewnętrzne dziecko. I tak to jest najczęściej powszechnie pojmowane. Natomiast młodsze ja, teraz dla odróżnienia, to jest po prostu moja młodsza wersja. I teraz zobaczcie, ja dzisiaj mam 51 lat. Już wczorajsza moja wersja jest młodszą wersją niż dzisiejsza. Ja dzisiaj, tak jak jestem, już jestem mądrzejsza o pewne doświadczenia, bogatsza o pewne jakieś swoje refleksje, skojarzenia, zrozumienie, to co do mnie przyszło od wczoraj, a co dopiero moja wersja sprzed miesiąca, co dopiero moja wersja sprzed roku, albo właśnie sprzed kilku lat. A jednak nawet i moja wersja sprzed kilku lat, czyli moje prawdziwe młodsze ja, już było dorosłe, już było dojrzałe, już właśnie z tym dowodem osobistym, a więc właśnie nie zawsze, kiedy mówimy o młodszym ja, to mówimy o dziecku. Możemy myśleć o rozmowie ze swoim młodszym ja w takich kategoriach wzmacniania siebie z okresu, kiedy było nam przykro, kiedy wydarzył się problem, kiedy być może nastąpił jakiś szok albo coś bardzo, bardzo trudnego, takiego nie do przezwyciężenia, a w biologii totalnej powiemy, że może nawet DHS, czy jakaś inna traumatyzująca sytuacja. I ja dzisiaj z poziomu swojej obecnej ja, tej dorosłej ja, mogę zaopiekować się swoją młodszą ja. I oczywiście patrząc przez ten pryzmat, ja mogę dojść do swojej młodszej ja również z dzieciństwa. Wtedy ten obraz wewnętrznego dziecka z tą młodszą ja bardzo często się zlewa w jedno. Dlatego właśnie ten termin jest stosowany wymiennie. Ale my mamy odróżnić, że kiedy ja mówię o swojej młodszej ja, to chodzi mi o całą moją strukturę, czyli chodzi mi też o strukturę psychiczną, to chodzi mi o wygląd fizyczny, to chodzi mi o jakieś filtry, czyli na przykład mój światopogląd, jakąś filozofię życia, może jakieś wierzenia, przekonania religijne czy inne. Właśnie moja młodsza ja będzie obejmować w sobie tą całość, nie tylko te trzewia, nie tylko ten impuls, nie tylko tą spontaniczność, tak jak wtedy, kiedy mówimy o wewnętrznym dziecku. Kiedy mówimy o młodszej ja, to mamy na myśli tą strukturę również tego wewnętrznego rodzica i wewnętrznego dorosłego, co rodzic często pokazujemy na głowę, no bo to jednak rozum. Bardzo często w ustanawianiu tych zasad i reguł na życie bierze udział rozum.
Natomiast jeżeli chodzi o dorosłego, no to bardzo często pokazujemy to na planie serca. To jest właśnie ta koherencja serca, która zachodzi w momencie, kiedy integrujemy ze sobą głowę i te trzewia w polu serca, łączymy ze sobą wszystkie te informacje. No to tyle tytułem rozróżnienia. Mam nadzieję, że teraz już odróżnienie wewnętrznego dziecka od młodszego ja nie będzie problemem. Dzielcie się tą wiedzą z innymi, może będzie też ktoś, kto będzie potrzebował tutaj doprecyzować sobie tą wiedzę. Natomiast ja, idąc dzisiaj za mistrzem Żodorowskim, będę posługiwać się tym terminem młodsze ja, ale czasem pewnie powiem i wewnętrzne dziecko. Jednak właśnie kiedy Żodorowski dawał nam to ćwiczenie, które pierwotnie nazywał 4 kroki do uwolnienia żałoby, to miał na myśli, abyśmy pracowali ze sobą z każdego momentu swojego życia, a nie tylko i wyłącznie z okresem dzieciństwa. I to jest pierwsza rzecz, która jest często źle pojmowana. A więc ludzie, którzy słyszą wewnętrzne dziecko albo młodsze ja, od razu śmigają do tego bardzo wczesnego etapu życia, podczas gdy wcale nie trzeba iść aż tak daleko, podczas gdy właśnie tu możemy zatrzymać się nawet nad historią, która była tydzień temu, miesiąc temu, kilka miesięcy temu i już tu właśnie wykazać tą empatię, wykazać to zrozumienie, czy jakieś otulenie, zaopiekowanie tej swojej wersji, która coś trudnego przeżyła. I to jest jedna rzecz, którą chcę podkreślić, ale będzie ich jeszcze więcej, bo oto w ślad za tym idzie druga, następna, a mianowicie kiedy Żodorowski napisał, że daje nam 4 kroki do uwolnienia żałoby, to w powszechnym rozumieniu często ludzie myślą, że to jest ćwiczenie do tego, żeby odpuszczać żałobę, która powstaje po śmierci bliskich osób, ewentualnie po śmierci bliskich istot. Czasem tutaj mówimy też o zwierzętach, nie tylko o ludziach. I znowu, tak, oczywiście, jeżeli mamy coś odpuścić, to śmierć jako definitywna, ta, która coś ewidentnie kończy, która coś przemienia, która rozpoczyna nowy etap, ale oczywiście bez odżałowania starego nie bardzo można w ten nowy pójść. To jest właśnie to, gdzie my takiego wsparcia w odżałowaniu tego, co było, potrzebujemy najbardziej. Ale chcę powiedzieć, że kiedy Żodorowski o tym pisał, to nie myślał tylko i wyłącznie o żałobie związanej ze śmiercią. Myślał również o odżałowaniu wszystkiego tego, co my mamy w naszym życiu po prostu odpuścić po to, żeby pójść dalej. Bo bardzo piękna metafora z warsztatów, którą teraz tutaj się posłużę, to z kolei od mistrza Gerarda Atiasa, który powiedział: jak ty chcesz iść w swoją przyszłość, jeżeli ciągniesz za sobą ciężary i te bagaże. Wyobraź sobie, masz tych walizek tak strasznie dużo, właśnie teraz musisz przejść przez morze, wchodzisz do morza i toniesz, no bo cały czas ciągniesz za sobą te walizki i nie możesz płynąć. I to piękny obraz, który nam pokazuje, że my naprawdę niesiemy często ze sobą zbyt dużo w przyszłość, że siedzimy w pociągu tyłem do kierunku jazdy, cały czas patrząc na to, co było, tak. I kołyszemy się w rytm przeszłości, zamiast kreować przyszłość. A żeby pójść w przyszłość, my potrzebujemy pewne rzeczy naprawdę realnie odpuszczać. Odpuszczać oznacza naprawdę zostawić i puścić do końca, a nie tylko właśnie gdzieś tam kręcić się w kółko. No i to bywa dla ludzi bardzo, bardzo trudne. Więc proszę Cię już teraz, kiedy my będziemy tu rozważać o tym teoretycznie, w trakcie, kiedy ja będę o tym opowiadać, jeszcze na razie z poziomu samej czystej wiedzy, ty już myśl, jaki to jest proces w twoim życiu, jaka to jest sytuacja, gdzie jest ci może trudniej odpuścić i czujesz, że to jest jeszcze niezrobione. Co będziesz chcieć odpuścić? Czy to właśnie będzie o śmierci, czy to będzie może właśnie o jakiejś sytuacji, bo jest po prostu w tym temacie jakoś właśnie ciężej. Ja będę za chwilę prosiła Was, żebyście sami dla siebie to sformułowali, ale na razie po prostu procesujemy, także gdzieś już tutaj pomyśl właśnie, bo może to jest miłość, której nie było w domu. Teraz dam kilka podpowiedzi, może właśnie pójdziesz za tym, a może Cię zainspiruje do odnalezienia czegoś swojego. Może właśnie w Twoim domu nie było spokoju
i żyjesz nerwowo, bo nie wiesz, co to znaczy żyć spokojnie. Może w Twoim domu byłaś cały czas zamykana w swoim pokoju, musiałaś siedzieć ze zamkniętymi drzwiami, nie wolno było dzieciom przychodzić do pokoju dorosłych. W zasadzie to w każdej chwili, kiedy rodzice chcieli, to potrafili Cię wyprosić, wyjść do swojego pokoju, nie uczestniczyłaś w życiu i tak całe dzieciństwo. Może w Twoim domu nie można było odpoczywać. Może był jakiś kult pracoholizmu, wszyscy ciężko pracowali, więc jak Ty położyłaś się na kanapie, czy właśnie siadłeś w fotelu, żeby sobie coś poczytać, czy coś porobić, to zaraz byłeś zaganiany do pracy. Może są jakieś inne kawałki, gdzie, tak jak wspomniałam na początku, czułaś się niedoceniona, nieuznana, nigdy nie byłaś pochwalona albo wysłuchana tak szczerze i do końca. Może to jest o zrozumieniu, może o braku akceptacji, właśnie takie rzeczy, gdzie nas bolało, takie historie z poprzednich małżeństw, z poprzednich związków, gdzie byliśmy zranieni, oszukani, zdradzeni, wykorzystani w jakiś sposób, nadużyci, gdzie była przemoc, gdzie być może były jakieś malwersacje finansowe, gdzie być może do dzisiaj spłacasz jakieś długi za kogoś i naprawdę ciężko to wybaczyć. Jakąkolwiek techniką próbowałaś, czy próbowałeś to zrobić, jest to po prostu trudno zrobić dziś. To mogą być właśnie te historie, w których tu za pomocą tego narzędzia dzisiaj uda nam się je rozpuścić do końca. I teraz właśnie ten najważniejszy kawałek, a mianowicie nie da się być na 4. kroku, według tych 4 kroków po kolei, bez zrobienia wszystkich, które są najpierw, a więc tym bardziej bez zrobienia pierwszego kroku. A pierwszy krok, przypomnę, albo może masz przed sobą to spójrz, odżałować to, czego Twoje młodsze ja nie dostało i uwaga, już nie dostanie. Wiem, że kiedy to mówię, jest to bardzo mocne. Wiem, że świadomość tego, że można tego już nigdy nie dostać, może być dla niektórych z Was teraz uderzająca. Wiem, że to może być jak obuchem w łeb, bo ja do Was w tej chwili mówię, już nie czekaj. Jeśli Twoje młodsze ja nie dostało tego wtedy, w tamtym momencie, kiedy tego potrzebowało najbardziej, to dzisiaj, nawet gdyby dostało to dziś, to już nie jest to samo. A najprawdopodobniej i dziś to nie przyjdzie, prawdopodobieństwo, że gdzieś spóźnione przyjdzie, jest naprawdę niewielkie. Życie pokazuje, że najczęściej tego po prostu w życiu już nie dostajemy. A to, co nas boli najbardziej, to to, że cały czas na to czekamy. Cały czas czekamy, aż ktoś się wywiąże z obietnicy. Cały czas czekamy, aż ktoś się wywiąże z przysięgi ślubnej. Cały czas czekamy, aż ktoś nam spłaci długi, których nie spłaca od lat. Cały czas czekamy, aż rodzice wysłuchają, aż okażą miłość, aż może powiedzą ten pierwszy raz w życiu kocham Cię, nawet wtedy, kiedy już nie żyją. My gdzieś głęboko w sercu, właśnie w tym wewnętrznym dziecku, my potrafimy cały czas na to czekać. A ja dzisiaj mówię, już nie czekaj. Przestań czekać. Bo moment, kiedy czekasz, to jest moment, kiedy przenosisz tą przeszłość do swojego życia dziś, tu, teraz. A z poziomu dziś kreujesz na przyszłość, a więc też idzie to do przyszłości. To jest moment, dziś, to jest moment teraz. Ja daję taką intencję, abyśmy tu wspólnie razem w grupie wzmocnili intencję każdej osoby, która potrzebuje już przestać na coś czekać. I choć może to być dla pojedynczej jednostki trudne, to chcę powiedzieć, tu razem w naszej grupie siła i każda osoba, która do nas dołączy, dostaje tą intencję i włączam ją w tej chwili swoją intencją właśnie w ten proces, aby również poczuła naszą moc. Łączmy się w tym wspieraniu nawzajem, żeby nasze młodsze ja, które na coś bardzo, bardzo czekało, właśnie teraz mogło powiedzieć, ok, dobra, właśnie odpuszczam. To będzie właśnie to odpuszczam, bo ja po prostu przestaję czekać. Zaczynam liczyć się z tym, że ja po prostu tego nie dostanę. Zaczynam liczyć się z tym, że ktoś nie uszanuje mnie, jeśli nie szanował mnie przez cały poprzedni związek. Zaczynam liczyć się z tym, że ktoś nie odda mi tych pieniędzy, które pożyczył i miał oddać lata temu i do dzisiaj nie oddał. Zaczynam liczyć się z tym, że moi rodzice, jeśli do tej pory nigdy nie powiedzieli kocham cię, to po prostu już mogą tego nie powiedzieć.
Zaczynam liczyć się z tym, że osoba, która odeszła, nie powie albo nie zrobi tego, co obiecała przed śmiercią, że zrobi, albo co ja czułem i miałam oczekiwania, że dostanę. Liczę się z tym, że tego nie będzie. To jest właśnie ten najtrudniejszy z 4 kroków. Gwarantuję Ci, że każdy następny będzie już łatwiejszy, ale ten jeden, proszę, zrób dobrze. Nie oszukuj. Nie mów, że dobra, to nie ma problemu, ja już to zrobiłam, mam już to zrobione, może będzie za szybko, przyjrzyj się proszę, czy tam gdzieś pod spodem właśnie nie ma jeszcze jakiejś takiej nutki, tej tęsknoty, tego takiego cierpienia właśnie dziecka, czy tej młodszej ja, która nie była tak świadoma jak ja dziś, tego młodszego ja, który nie miał tej wiedzy, którą ja mam dzisiaj. Właśnie tej wersji siebie, która nie miała tych doświadczeń i tych wszystkich zasobów, które my nazbieraliśmy na dzisiaj. To właśnie jest ten moment, aby zdać sobie sprawę z tego, że Ty dziś możesz zrobić to lepiej, co bardzo trudno było zrobić tej Twojej wersji sprzed paru lat. I ten krok, to jest krok, który ja zawsze polecam każdemu, aby zajął najwięcej czasu, najwięcej uwagi, aby w niego włożyć najwięcej miłości, ponieważ naprawdę najczęściej okazuje się być najtrudniejszy. Jeżeli uda Ci się przejść przez ten krok do końca, to każdy następny przyjdzie już automatycznie. Oczywiście będzie wymagał powtórzeń, będzie wymagał utrwalenia, będzie też jeszcze wymagał od Ciebie pewnej uwagi, bo to jest cały czas uwaga, którą dajemy sobie, a więc też uczymy się przyjmować tą uwagę dla siebie. Jednak tu ja zauważyłam, że najwięcej uwagi potrzebujemy w tym pierwszym kroku, w tym pierwszym etapie, ponieważ odpuszczanie, że już nie dostanę, ten moment, kiedy ja zdaję sobie sprawę z tego, że mam przestać czekać i w zasadzie to się jawi często jako imperatyw, że mam przestać czekać, a więc jeszcze może się pojawić bunt, różne emocje do tego mogą się dowiązać, jakaś złość, która może wyleźć spod spodu, to też jest okej, to też jest okej. Pozwól temu trwać tyle, ile to ma trwać, bo skąd wiesz, jak długo trwało to cierpienie? Często naprawdę wiele, wiele lat. A więc nie oczekujmy też od siebie dzisiaj, że teraz nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki to wszystko minie. Być może właśnie to będzie wylane morze łez. Być może to będzie kilka dni zwolnienia z pracy, bo nagle zdam sobie sprawę z tego, ile tego było. Być może właśnie odłożysz jakieś rzeczy na później i nie zrobisz pewnych projektów, dlatego że nie będziesz mieć siły, ponieważ właśnie teraz zajmiesz się sobą. Być może to będzie właśnie potrzebowało tego czasu i ja proszę Cię, daj go sobie. W imię miłości własnej pozwól sobie właśnie na to teraz, ponieważ moment, w którym to zostanie zrobione raz, a dobrze, to jest jednocześnie moment, w którym następuje pełne odpuszczenie w tym temacie. Bardzo ważne, co teraz powiedziałam, z tego jeszcze względu, że dodałam na końcu w tym temacie, ponieważ co ciekawe, może się okazać, jeszcze to później podkreślę na koniec tego live'a, często zdarza się tak, że kiedy przejdziemy przez ten proces w jakimś jednym temacie, to nam się wydaje, że mamy zrobione już wszystkie inne, tymczasem nie. Może się okazać, że jak odżałujemy to, że nie było tej miłości w domu rodzinnym, nie było tego spokoju, nie było tej możliwości, żeby odpocząć, to ten proces mamy już gdzieś za sobą, ale odnawia się jakaś inna rana, otwiera się jakaś potrzeba na to, aby uwolnić znowu względem swojej młodszej ja z innego okresu życia jakąś inną historię, może historię z małżeństwa, może historię z pracy, może jakąś historię szkolną, różne mamy sytuacje, a więc właśnie chciałabym powiedzieć, że to ćwiczenie może być wykorzystane dowolną ilość razy w życiu. Za każdym razem, kiedy pojawi Ci się jakiś temat, od razu możesz z tego ćwiczenia korzystać i bardzo polecam, żeby to robić, żeby właśnie to wykorzystywać. I chcę powiedzieć, że kto przeszedł przez to w jednym temacie, wcale nie jest usprawiedliwiony i od razu nie jest powiedziane, że w następnym innym temacie już może być na kolejnym kroku. Nie. Każdy temat, każdy proces zaczynamy od początku i przechodzimy przez wszystkie 4 kroki i zaraz zobaczycie, dlaczego to jest takie istotne. A więc teraz, kiedy już wiem, że tutaj łzy się polały, może ktoś z Was chce się podzielić właśnie
swoim skojarzeniem, jakąś refleksją, co się przypomniało, to ja też tutaj jestem bardzo, bardzo ciekawa, bardzo Was wspieram tu. Kto chce, to proszę wysyłajcie serducha tym osobom i wspierajmy się nawzajem. A więc właśnie teraz, kiedy już znamy ten pierwszy krok, przejdę do tego drugiego. Zobaczcie, co się dzieje później. Kiedy naprawdę czujesz, że już możesz odpuścić to, że w Twoim domu nie było miłości własnej, wtedy zobacz, co się dzieje w drugim kroku. Przyjąć dzisiaj od świata to, czego Twoje młodsze ja kiedyś nie dostało. Okazuje się, że często jest tak, że w momencie, kiedy my w jakiś sposób wychowani w naszym domu z deficytami, wyszliśmy z niego w niedoborach, bez zasobów, nie radząc sobie z różnymi tematami, to tak naprawdę w momencie, kiedy chcemy uzupełnić ten brak, bo tam jest jakaś wyrwa, tam jest po prostu puste miejsce. Ja mogę odżałować, nie dostałam od rodziców, ale ale co teraz właśnie? To jest właśnie miejsce na to jest to naczynie, żeby przyjąć dzisiaj od innych to wszystko, o czym my rozmawiamy w zadanym temacie. Czyli teraz to jest ten moment, w którym nasz mózg, bo naprawdę tu też będzie chodziło o neurologię, będzie chodziło o naszą biochemię, będzie chodziło o pamięć komórkową, my potrzebujemy nauczyć nasze ciało, nauczyć nasz mózg, nauczyć się tego, jak to jest przyjmować to, czego się nie dostało wcześniej. Jak to jest, kiedy mnie ktoś słucha, aż nie wierzę. Ja mówię, on słucha, nie przerywa? Jak to jest, kiedy właśnie teraz ktoś mówi, akceptuję Cię taką, jaką jesteś. Mówię, serio? Dobra, tylko tak mówisz. Ten opór w nas właśnie wewnętrznym dziecku potrafi się czasem pokłócić, to naprawdę bywa trudne. Dla niektórych ludzi, którym brakowało jedzenia, jest bardzo trudne przyjęcie, że ktoś ich częstuje tak po prostu, że zaprasza do restauracji i płaci rachunek, ale jak to? Dla ludzi, którym brakowało pieniędzy, bardzo trudno jest przyjąć od kogoś. Ale tak, właśnie zobacz, w tym drugim kroku masz się tego nauczyć. I okazuje się, że dla nas ludzi to również jest wielkie zadanie, ponieważ w tym patriarchalnym świecie, bardzo niezrównoważonym jeszcze dzisiaj, jaki obserwujemy, jest zdecydowana dominacja męskiej energii nad żeńską. A jak pamiętamy, to cechą męskiej jest dawanie, a żeńskiej przyjmowanie. Więc jeśli dzisiaj czytamy teraz w drugim kroku od naszego mistrza Żeberowskiego, że właśnie w drugim kroku mamy przyjąć od świata to, czego to młodsze ja nie dostało, to znaczy, że my mamy wejść w naszą żeńską energię. To nie znaczy, że mamy się teraz stać kobiety, to nie znaczy, że teraz panowie malujecie paznokcie i robimy tutaj, wiecie, makijaż z cyrkoniami. Nie, to nie w tym jest rzecz. To chodzi właśnie o to zrozumienie, że my mamy gdzieś wycofać się z tego, żeby dawać, bo pamiętacie, to był właśnie ten czwarty krok, do którego dopiero idziemy, ale z próżnego Salomon nie naleje. My musimy najpierw nagromadzić tą energię, nagromadzić te zasoby, ale też i pewną wiedzę, doświadczenia i pamięć komórkową. My musimy wbudować to nowe pojęcie w swoją własną strukturę, a więc właśnie przyjąć, to oznacza też pewną pokorę, pewną pracę z naszym ego, które może odrzucać to, że właśnie nam jest dawane. Okazuje się, że kiedy otwieramy się na przyjmowanie i nie jest to egoistyczne, właśnie nie należy tego mylić z jakimś chorym egoizmem, nie, to jest właśnie zdrowy egoizm, to gdzieś powstaje ten opór, ale właśnie w momencie, kiedy my zaczniemy uczyć się z pokorą przyjmowania, to otworzymy się na taką pewną naukę, którą przyjmie nasz neuron, którą wbudują nasze synapsy, którą przyjmą nasze komórki, czyli my w ogóle przyjmiemy pojęcie, jak to jest, kiedy ja to dostaję. Jak masz komuś to dać, jeśli samemu tego nie masz? Jak masz się tym podzielić później z innymi, nawet z własnymi dziećmi, jeśli sam tego nie doświadczyłeś? A więc nawet chociażby z tego poziomu, że tak, ja się teraz nauczę, żeby właśnie później być lepszym dawcą, też tym zrównoważonym. Więc właśnie nawet chociażby z tego powodu dobrze jest nauczyć się przyjmować. I chcę Wam właśnie tutaj powiedzieć, że dzisiaj, kiedy szkolałam się do tego live'a, i to będzie taka mała dygresja, nie uzgodniłam tego z dziewczyną, która do mnie napisała, ale jestem przekonana, że nie ma nic przeciwko. Serdecznie pozdrawiam, a jak chcesz tutaj się ujawnić, to napisz, że Ty do mnie napisałeś, bo wiem, że jesteś z nami na live'ie. Więc wyobraźcie sobie, jaka historia, a mianowicie na chwilę przed tym live'em dostaję taką wiadomość tekstową na Instagramie
Przyjąć dzisiaj od świata to, czego Twoje młodsze ja kiedyś nie dostało. Niby wszystko jasne, ale to przyjmowanie, nawet ten sam wyraz wzbudza u mnie niepokój. W głowie miszmasz, serce wali, puls rośnie, język się plącze. Dostałam kiedyś takie ćwiczenie, aby przyswoić sobie dostawać. Odpowiedź nie. Polegało ono na tym, abym poszła do piekarni i poprosiła o bułkę. Tak po prostu, bez zapłaty. W jednej piekarni dostałam nie. Dziwnie, ale w ogóle nie było mi z tym źle. Bardzo trudno było mi się zapytać. W drugiej dostałam bułkę i rozwaliło to mój cały system. Płakałam jak zwariowana. Chcę zmiany i jej dokonam. Cieszę się na dzisiejszego live'a. Bardzo mnie wzruszyła ta wiadomość, bo właśnie pokazuje, w jakim paradygmacie żyjemy, jakie mamy schematy myślowe, że łatwiej nam jest przyjąć odmowę i w zasadzie to często jej nawet wyczekujemy, bo jesteśmy już tak przywykli do tego, że i tak nam odmówią, i tak nie dostaniemy, że po prostu jak ktoś mówi nie, nie dostaniesz bułki, ale kiedy ją dostajesz, nagle zmienia się cały świat, nagle się okazuje, że my nie umiemy zareagować, że nie wiemy jak to przyjąć, coś w nas kruszeje, coś w nas pęka. I to nie jest live o tym świecie, choć tutaj miejsce na mnóstwo dygresji, ale czujemy wszyscy tę energię, która tutaj popłynęła, także dziękuję za to świadectwo. I chcę powiedzieć, że to z tym przyjmowaniem naprawdę dla niektórych może okazać się równie trudnym krokiem, co ten pierwszy. Jednak chcę powiedzieć, że kto raz przejdzie przez ten proces tak porządnie, czyli bardzo świadomie, naprawdę zatrzymując się nad każdym krokiem codziennie wieczorem, taki mały rachunek sumienia z takim zapytaniem, na którym kroku jestem, na jakim etapie już dzisiaj i ile już przyjęłam, ile już przyjąłem, to przy każdym następnym temacie, kiedy zaczyna ten proces od początku, będzie szło szybciej, będzie szło sprawniej, już będziemy wiedzieli, jak to się robi, bo mózg już będzie potrafił to odtworzyć i będzie bazował na wszystkich zasobach, jakie zgromadziliśmy do tej pory. I chcę powiedzieć, to jest naprawdę cudowne uczucie. A uwierzcie mi, mówię Wam na podstawie setek tysięcy przykładów pracy z ludźmi. Dużo osób mi w życiu mówiło, jakie to przyniosło cenne korzyści i rezultaty po naszych sesjach, kiedy właśnie z tym procesem pracowałam razem z nimi. Widzę, że do siebie piszecie, bardzo się cieszę, lecą serducha, a my idziemy dalej, bo zobaczcie, co będzie teraz. Wtedy, kiedy nauczysz się już przyjmować, to wtedy właśnie idziemy do kroku trzeciego, a mianowicie będzie lekcja, abyśmy sami nauczyli się sobie to dawać. Bo dziś już jesteś dorosła, jesteś dorosły, a więc to już nie jest moment na to, żeby przyjmować od innych, jeśli umiesz. Krok brzmi, dać sobie dzisiaj to, czego twojego młodsze ja nigdy nie dostało. Samemu dać to sobie. A więc zobacz, jeśli na przykład w twoim domu nie można było odpoczywać. To jest mój przykład z życia, ja się tutaj trochę przed Wami otworzę, chociaż rzadko to robię i staram się za dużo o sobie nie opowiadać, to jednak na przykładach, które są mi znane najlepiej, jest mi też najłatwiej pewne rzeczy pokazać. W moim domu się nie odpoczywało. Był imperatyw pracy, w dzień się nie śpi, w zasadzie leżenie na kanapie bezczynnie. Nie było na to czasu, ani mama, ani babcia, ani mężczyźni w moim rodzie w zasadzie tego za bardzo nie robili, a już na pewno nie kobiety, to bez dwóch zdań. I ja pamiętam, że nie było żadnego usprawiedliwienia na to, żeby spać w dzień, na to, żeby właśnie leżeć bezczynnie. I wyrosłam w tym, mi się wydawało, że to jest normalne, śpi się w nocy. I jeżeli rośniesz w jakimś przekonaniu rodzinnym i wszyscy tak funkcjonują, to wyrastasz po prostu tak samo jak inne rośliny w ogródku, po prostu jesteś sobie tym gatunkiem roślinki i nie zastanawiasz się, że a może jest inaczej. Dopiero gdzieś w życiu właśnie konfrontujesz się z tym, że inni żyją inaczej i na przykład mogą sobie zrobić popołudniową drzemkę, albo że mogą po prostu posiedzieć godzinę i gapić się na drzewo i nic. I nie dość, że nic nie robią, to jeszcze nic się w związku z tym nie dzieje, że w związku z tym ziemia nie przestaje się kręcić, nic im nie spadnie na głowę, nie będzie żadnej kary. I powiem Wam, że dla mnie to był szok. I ja od innych ludzi uczyłam się świadomie przyjmować te nauki, jak to jest, kiedy mogę iść spać, a naczynia są nieumyte, kiedy mogę posiedzieć w ciągu dnia albo nawet położyć się spać.
I naprawdę często było tak, że ja musiałam usłyszeć od przyjaciółki, czy dostać jakieś zewnętrzne pozwolenie na to, że właśnie teraz tak, możemy iść na drzemkę, żebym nauczyła się to robić. I powiem Wam, że później był ten trzeci krok. Sama sobie zaczęłam to dawać. Już nie musiałam od kogoś usłyszeć, tak możesz się położyć, tak możesz zrobić przerwę. Nie, ja już poczułam, dobra, jest ten moment w moim życiu. Mówię o sytuacji sprzed wielu lat, jednak pamiętam to jak dziś. A więc właśnie był ten moment, że zaczęłam sobie to dawać, a w głowie takie komunikaty, wiecie, ten dialog wewnętrzny, czy monolog, jak go nazwać. No tak, popsułaś się, jesteś leniem, już pewnie tak do końca życia zostanie, nie? Teraz już po prostu tak będziesz funkcjonować, Magda. I powiem Wam, bałam się, że ja naprawdę już po prostu się popsułam, że może ja już nigdy nic w życiu większego nie zrobię. I w którymś momencie to minęło. Minął ten strach, ten lęk, ta samoocena, która była niska, właśnie to popędzanie się. W którymś momencie zdałam sobie sprawę z tego, że nie, no przecież robię, że nawet właśnie wtedy, kiedy ja odpocznę w ciągu dnia, to ja jestem bardziej wydajna. Zaczęłam słuchać siebie, swojego ciała, jaki to jest rytm, w którym ja dobrze funkcjonuję. I okazało się, że wcale nie jest mniej, nawet więcej. A więc w którymś momencie nabrałam takiego przekonania, że tak, można to zrobić z uważnością, oczywiście z poziomu miłości, nie z poziomu zbuntowanej nastolatki, tylko ja właśnie z poziomu miłości. I wtedy, kiedy naprawdę nauczyłam się sobie to dawać, nagle się okazało, że wokół mnie znajdują się ludzie, którzy również tego potrzebują. Ja zaczęłam zauważać ludzi, którzy tego nie potrafią. I to był właśnie moment, żeby przejść do czwartego kroku. Zobaczcie, dać światu to, czego Twoje młodsze ja nie dostało. Dać światu, czyli właśnie to, od czego ludzie najczęściej zaczynają, ale w momencie, kiedy sami nie przeszli przez ten proces, kiedy nie nabyli tych umiejętności, czyli właśnie nie zmierzyli się też z tym wszystkim, co dzieje się w momencie, kiedy jesteśmy w tym procesie, a trwa on różnie długo, bo to może trwać jeden dzień, uwierzcie mi, to może być krótko, ale to może być wiele tygodni, kiedy to ćwiczymy, praktykujemy, przyjmujemy jakieś wzorce od innych i tak dalej, bo choćby jeżeli chodzi o naukę wzorców komunikacji, no będzie to wymagało ilości powtórzeń. A więc właśnie okazuje się, że kiedy przejdziemy przez te 3 etapy, różnie długo to trwa. Ten czwarty wynika naturalnie bez zużywania siebie, bez jakby nadużywania swojej własnej energii, dlatego że my zasilamy się tym sami, czyli jesteśmy wzorem dla innych, ale z tego poziomu, że sami również w tym funkcjonujemy. A więc mamy z czego dawać, mamy się czym dzielić. To nie jest tak, że będziemy wyjałowieni, to nie jest tak, że będziemy wyzuci z tej energii, to nie jest tak, że będzie nam czegoś brakowało. To właśnie już to wszystko, co wymieniłam na początku, gdzie ludzie się nadużywają, wygasa. Ponieważ każdy, kto przeszedł przez te 4 kroki, już nigdy więcej do tego nie wróci i nigdy nie będzie działał z takiego poziomu samego dawcy wtedy, kiedy nie jest biorcą. Ten etap bycia biorcą, ten etap przyjmowania dla wielu osób może być trudnawy, jednak chcę powiedzieć, dobrze jest, jeżeli myślisz o tym, żeby się dzielić, a przecież w życiu będzie tak, że równolegle, tego samego dnia, co przyjmiesz, też będziesz dawać. A więc tym bardziej, jeśli wiesz, że będziesz dawać, przyjmij, naprawdę, pozwól sobie pomóc, poproś czasem o pomoc, wyciągnij czasem rękę właśnie z prośbą o to, żeby ktoś zrobił coś za Ciebie, deleguj zadania, obowiązki, po prostu przyjmuj właśnie po to, żeby dać, jak to jest, kiedy ja mam mniej pracy, jak to jest, kiedy ktoś coś zrobi za mnie, jak to jest, kiedy ja to po prostu dostanę. I z poziomu tej pamięci, z poziomu tej nauki jesteśmy w stanie wtedy dzielić się ze światem szczerze. Jesteśmy w stanie dzielić się z poziomu wysokich wibracji, a nie niskich. Bo wtedy, kiedy następuje rozdawnictwo z tego próżnego, co Salomon nie naleje, to są bardzo niskie wibracje, one się skończą. Ale jeżeli właśnie to jest cały czas energia odnawialna, bo tu mówimy o zasobach energii odnawialnej, no to się po prostu nigdy nie skończy, jest po prostu jak taka maszyna, perpetuum mobile, która się sama nakręca cały czas. I tyle tytułem teorii, natomiast myślę, że dopóki nie przejdziemy przez ten proces w praktyce, to sama teoria może nie wystarczyć. Dlatego chcę Was zachęcić teraz do tego, aby każdy z Was przez chwilę zajął się swoim tematem, jaki macie. Jeśli ktoś chce się podzielić, jaki ma temat, to bardzo Was proszę, napiszcie tutaj. Ja pracuję z
brakiem miłości własnej. Ja pracuję z niezrozumieniem. Ktoś mnie oszukał, brakowało mi uczciwości w życiu, brakowało mi szczerości, brakowało mi bliskości. Nie umiem odpuścić tego czy tego. Być może to, że Ty już wiesz, co jest do odpuszczenia na Twojej drodze, co na to właśnie czeka, albo Ty na to czekasz już od dawna, będzie dla kogoś inspiracją. Kiedy Ty to napiszesz, to być może ktoś właśnie poczuje, aha, to jest to, co ja czuję, tylko nie umiem tego nazwać. Bo czasem się zdarza tak, że ludzie czują gdzieś podskórnie jakiś proces, który potrafią namierzyć swoimi czułkami, ale nazwanie jest trudniejsze. Natomiast czasem właśnie takie jedno słowo działa w punkt i otwiera jakieś klapki, które pozwalają się do tego lepiej dostać. A więc ja bym właśnie była za tym, żebyśmy się tutaj wspierali i przykładem, na którym bym chciała dzisiaj pracować z Wami, czyli ja będę mówić o swoim przykładzie, a Wy będziecie tu sobie w te 3 kropki w to miejsce wstawiać swój przykład. Tym przykładem, na którym ja bym chciała dzisiaj obrazować, będzie budowanie ludzi. Ok? Może o tym nie pomyślałaś, ale to też był mój proces, a więc właśnie gdzieś od lat jedną z moich dużych intencji i takim kierunkiem zainteresowania i moich działań było to, żeby budować drugiego człowieka. Uważam, że dobrze by było na świecie, gdybyśmy nawzajem się budowali, a nie niszczyli. Ale pochodzę z domu, w którym tego nie było, bo moi rodzice również tego nie dostali, bo moi dziadkowie tego nie dostali i tak wiecie, do Adama i Ewy w moim rodzie. A więc właśnie okazało się, że moje budowanie drugiego człowieka szło cały czas do pewnego momentu mojego życia w parze z tym, że sama byłam niszczona. Jak masz budować drugiego człowieka, kiedy sama jesteś niszczona? To trochę tak nie koreluje. A więc przyszedł ten czas, kiedy Gilbert Renaud w czasie warsztatów, i tutaj wielka wdzięczność dla mojego nauczyciela biologii totalnej, przedstawił nam jako jedno z narzędzi te 4 kroki do uwalniania żałoby, jak to wtedy się nazywało według Jodorowskiego. I ja właśnie pomyślałam sobie, okej, to może właśnie o tym. Teraz o czym Ty myślisz? Jaki jest Twój proces? Co Ty chcesz odpuścić? Bo ja właśnie płakałam bardzo nad tym, że byłam niszczona, nad tym, że ja nie miałam wsparcia, nad tym, że nikt nie interesował się tym, że podchodzę do olimpiady. 2 razy startowałam w olimpiadzie geograficznej jeszcze w podstawówce, do której uczyłam się sama, z kartką, z długopisem, ze słownikiem geograficznym, nie rozumiejąc w ogóle, o co chodzi w tych testach, bo nikt mi tego nigdy nie wytłumaczył, tylko jakieś tam ze 2 czy 3 spotkania z panią od geografii na kółku geograficznym, ale nie było zainteresowania, nikt nie miał czasu też dla dziecka, wiecie, rodzice zajęci różnymi rzeczami i swoimi problemami, a więc to było moje zadanie sama się nauczyć, więc do jakiegoś 2. czy 3. etapu doszłam nigdy dalej i potem podobna sytuacja w liceum, uczyłam się do biologii, do olimpiady biologicznej już na drugim, chciałam powiedzieć na 2. roku, w 2. klasie po prostu, czy w 3. I tak samo, nigdy nie udało mi się dojść do żadnych wyższych etapów, ale gdzieś z poziomu dorosłej, jak wracałam pamięcią do tamtych chwil, gdzie ja tak bardzo gorliwie się uczyłam i naprawdę tak bardzo chciałam osiągnąć jakiś sukces w tych olimpiadach, to właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że ja po prostu nie miałam wsparcia. Nie dość, że nie miałam wsparcia, to jeszcze były inne procesy, też działy się gdzieś pod spodem, w których właśnie czułam, że jestem niszczona. Nawet sobie nie zdając z tego wtedy sprawy, ale gdzieś po latach zrozumiałam, że to też trochę było o tym. I przyszedł ten moment rozważań, że to działo się w moim życiu dużo częściej, aż wreszcie właśnie ten czas, w którym powiedziałam odpuszczam. Okej, taka jest moja historia. Taka jest moja historia, że nie było wsparcia, że nie było budowania tego człowieka, że po prostu było takie radź sobie. I odżałowałam i odpuściłam. Dlaczego? Bo przestałam czekać, że będzie mi to dawane. Przestałam czekać, że będę miała to wsparcie, że dostanę je od dyrygenta w chórze, że dostanę je od mojego promotora pracy magisterskiej czy doktorskiej później. Nigdy tego nie było, no bo jak rozumiecie programy, to wiecie, jak to działa. A więc właśnie w którymś momencie odżałowałam to wszystko. I wtedy stanęłam właśnie z takim, no dobra, okej, to teraz jak ja mam to przyjąć od świata? Czyli kto mi teraz da to wsparcie? Wiecie, tak wyjdę na ulicę i co? I będę czekała, aż gdzieś ktoś... Ale dałam tą intencję, że to się po prostu zadziewa. Dałam tą intencję, że my mamy się na świecie budować. I w którymś momencie, będąc w takiej uważności na to, co do mnie przychodzi ze świata,
zaczęłam zauważać takie drobne kroki z zupełnie innej strony niż wyczekiwałam. To było właśnie ciekawe. Z innej strony przyszły do mnie słowa uznania, takie słowa wiary we mnie, jakieś właśnie dobre myśli i różne gesty, które mówiły: tak, rób to, tak, działaj, idź, jesteś w tym dobra. W którymś momencie było tego coraz więcej. Magda, rób tą biologię totalną, naprawdę jesteś w tym mistrzem. Magda, proszę Cię, idź za kamerę, zacznij robić online. Chyba z 10 lat się broniłam, ale naprawdę tych głosów było w którymś momencie już bardzo, bardzo dużo. Magda, potrzebujesz z tym wyjść do ludzi. Magda, dlaczego Ty nie masz kanału na YouTubie? I te słowa były bardzo wzmacniające. To było właśnie coś, co mnie budowało. To było właśnie to, co ja dostawałam od ludzi. Z początku z taką dużą niewiarą, też się przyznaję, tu znam to uczucie. Jeżeli gdzieś też masz takie uczucie, daj lajka, tu napisz, że też to znasz. Właśnie tego, że ale serio, tyle jest fajnych kanałów na YouTubie, jeszcze jeden. Naprawdę mam napisać książkę, tyle jest dobrych książek, tak, ale właśnie to w którymś momencie przeważyło. Zaczęłam to przyjmować, poszłam za tym i w którymś momencie zaczęłam sama sobie to mówić. Sama zaczęłam budować siebie w oparciu o fakty, w oparciu o pewne dane, w oparciu o sukces, o taką świadomość, że sukces rodzi sukces, że skoro raz mi się udało, raz wyszło, to może właśnie i uda się następny raz. I tak, to był właśnie ten, nawet nie wiem, czy nie jeden z najtrudniejszych etapów dla mnie, samej nauczyć się sobie to dawać, bo jedna część mnie mówiła mi tak, 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 a druga część mówiła: no ale serio, na pewno. Więc jeszcze gdzieś właśnie ten wewnętrzny monolog, ale z konsekwencją, właśnie z tą miłością własną, właśnie cały czas utrzymując ten kierunek, że przecież ja nie chcę z tymi bagażami do tego morza, bo nie popłynę, że coś trzeba jednak ze sobą zostawić. Czasem właśnie rzucając się na głęboką wodę, czasem małymi krokami, baby steps. Robiłam właśnie te wszystkie ruchy, które doprowadziły mnie w miejsce, gdzie jestem dziś i mogę o tym ćwiczeniu opowiedzieć, bo wiem już, że ten proces jest skuteczny. I z tego miejsca dziś, kiedy jestem w 4. kroku tego procesu, a więc kiedy naprawdę mogę dać światu to, przez co sama przeszłam, to wiem, jak to jest budować ludzi. Wiem, jak to jest, kiedy upadają, wiem, jak to jest, kiedy jest im trudno przyjąć. Wiem, jak to jest, kiedy wracają i mówią: wtedy od Ciebie nie wzięłam, ale dzisiaj chcę, bo dorosłam, bo po latach rozumiem, co mówisz. Wiem, jak to jest wierzyć w kogoś wtedy, kiedy nawet sam w siebie nie wierzy i odrzuca, albo nawet zaprzecza, albo nawet się sabotuje. Wiem, jak to jest, bo w tym byłam, bo właśnie przez to przeszłam. A moją intencją jest dalej budować ludzi i poprzez to budować piękny świat. I właśnie teraz jestem ciekawa Twojego procesu. Właśnie gdzie jesteś na pierwszym kroku, w jakim temacie, na co właśnie przestajesz czekać. Już nie oczekuję, że usłyszę te słowa. Już nie oczekuję, że mi ktoś odda tą książkę, na której mi tak zależało. Już nie oczekuję, że będę mieszkać w tym miejscu, w którym miałam mieszkać, że będę mieszkać w tym mieszkaniu, które tworzyłam, a z jakiegoś powodu straciłam. I tak dalej, i tak dalej. Przestaję na to czekać. Wystawiam buzię do słońca i patrzę w przyszłość, bo kiedy patrzysz w słońce, nie widać cienia. Widać to, co będzie. A więc warto. Poczuj, gdzie teraz jesteś. A może to się stało samoistnie, właśnie tak, w ułamku sekundy. I właśnie możesz być na etapie 2. kroku, czyli rozejrzeć się, wyglądać. Okej, to teraz ja mogę to dostać, czyli to nie jest stracone, to nie przepadło, naprawdę mogę to dostawać. Okej, fajnie. No dobra, no to w takim razie ciekawa, od kogo mogę dostać. I tu 3 kropki. Co potrzebujesz przyjąć? A może my tu nawzajem możemy sobie to po prostu dać. Jesteśmy w tej społeczności, dlaczego nie w komentarzach? Proszę, wykorzystajcie tą przestrzeń. Napisz: potrzebuję usłyszeć dziś ciepłe słowo, potrzebuję, żebyście trzymali kciuki, bo jutro mam egzamin, potrzebuję, żebyście mnie wspierali, bo jestem w czasie detoksu i jest mi bardzo trudno, bo właśnie walczę z uzależnieniem od słodyczy, albo od słonych chipsów, albo od alkoholu, albo od czegoś innego. Jest mi po prostu teraz bardzo trudno, trzymajcie kciuki, wspierajcie. Tak, dlaczego nie? I tu ważna informacja, mówiłam już raz, że do tego wrócę, a więc to jest to miejsce. Biorę łyka wody. A mianowicie taka:
że to, że odżałujesz, że w Twoim domu nie można było odpoczywać, to nie znaczy, że już masz zrobiony temat budowania Cię jako człowieka. I często może być taka historia, że my mamy kilka tematów, w których odnajdziemy siebie w każdym temacie na innym kroku. Czyli w jakimś jednym procesie, powiedzmy, tak jak ja o tym budowaniu ludzi, mogę powiedzieć, jestem na etapie kroku 4. Tak, mogę dziś budować ludzi, bo już przeszłam przez ten etap. Ale za chwilę może się pojawić jakiś nowy proces i okaże się, że okej, mam to do odżałowania, bo nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, że nie wiem, na przykład byłam oszukiwana, albo że mówiono za moimi plecami, albo że pracuję w korporacji, w pracy z narcyzami, z jakimiś psychopatami, którzy po prostu mnie wykorzystują. Mi się wydawało, że tak świat wygląda, a właśnie sobie zdaję sprawę z tego, że nie musi tak wyglądać. Tak. Więc właśnie może się okazać, że w jednym procesie jesteś już na zaawansowanym etapie, ale drugi proces dopiero rozpoczynasz. I z uważnością przechodzisz przez ten proces dokładnie przez te 4 kroki i nie da się ich zamienić kolejnością. Jeszcze raz, nie da się ich zamienić kolejnością, nie. Wszystkie przechodzimy tak samo. I jak się pojawi kolejny temat, to znowu zaczynamy od początku. Tu już może proces zaawansowany, a może już w ogóle nie proces, już weszło to po prostu w codzienność, w świadomą kompetencję albo nawet w nieświadomą kompetencję w tym, co robimy na co dzień. A tu właśnie pojawiają się nowe tematy, dlatego powiedziałam, że to ćwiczenie jest na zawsze, to ćwiczenie jest na całe życie. Ono za każdym razem odwróci o 180 stopni nasze życie w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, aha, przestań czekać. Aha, mam przestać czekać. Aha, już nie oczekuję. Okej, dobra, to jest shift. To jest naprawdę cała zmiana mindsetu. To jest po prostu miejsce, w którym już nigdy nie będzie tak samo, tak jak zdanie sobie z czegoś sprawy i ten efekt aha. To jest właśnie ten moment. No ale potem przechodzimy przez te kolejne kroki. Moment, w którym właśnie jesteś już zaawansowana w jakimś starym temacie, może się okazać, że jest również momentem, gdzie wjeżdża nowy. Że tak powiem, takie życie właśnie może nastąpić śmierć kogoś bliskiego, może nastąpić jakaś inna bardzo trudna sytuacja, która zmieni obraz sytuacji i trzeba będzie właśnie gdzieś zmierzyć się z tym, że na coś tam czekamy. I to jest takie miejsce, w którym chciałabym Wam jeszcze przeczytać jedną wypowiedź, jeszcze jeden wpis, który do mnie dzisiaj przyszedł. Zobaczcie, przyszło do mnie coś takiego i to z kolei na Instagramie w komentarzu, że ten live to coś dla mnie. 3 lata temu pochowałam mamę, choroba mi ją zabrała, miała tylko 64 lata, bardzo mi trudno do dziś pogodzić się z jej śmiercią. I to jest rzecz, przy której chciałabym powiedzieć o 2 sprawach. A więc jak pracujemy ze śmiercią bliskiej osoby, wtedy kiedy wiemy, że ta osoba nie wróci. Tu bardzo ważne jest, ponieważ na tym przykładzie, który przed chwilą przeczytałam, wiemy, że młodsze ja, które cierpiało, bo zmarła mama, widać, że to była duża więź, że to była mocna relacja, pewnie oparta na miłości, skoro taka duża tęsknota, a więc właśnie młodsze ja to jest ta wersja nas sprzed 3 lat, czyli to, czym my się dzisiaj mamy zaopiekować z poziomu naszej obecnej świadomości, to jest właśnie ta wersja młodszego ja sprzed 3 lat, z chwili śmierci. To jest moment, w którym my wiemy, że śmierci nie odwrócimy, to jest jedna z tych prawd i zasad na naszej planecie. Wszyscy równie traktowani przez żywioł, przez los, przez fatum, przez Stwórcę, jakkolwiek tutaj to nazwać, do czego się odnieść, odwołać, jakkolwiek to rozumiecie, no to jest ta jedna z 2 sprawiedliwości tutaj na ziemi, że każdego z nas czeka śmierć. Różnie ją możemy pojmować, ale w kontekście utraty bliskiej osoby, czyli właśnie bliskości trzeba nazwać, to zawsze będzie związane z cierpieniem. To jest ten efekt rozłąki, separacja, często wymuszona, nie mamy na to wpływu, możemy pokłócić się z Panem Bogiem, właśnie tutaj buntować i tak dalej, tych 5 etapów żałoby, które my znamy z klasycznej psychologii do przejścia, ale właśnie na co ja bym zwróciła jeszcze tutaj uwagę. W kontekście tego dzisiejszego ćwiczenia, tego narzędzia, ważne jest, żeby zadać sobie pytanie, czyli temu młodszemu ja sprzed 3 lat, z tego okresu, kiedy się wydarza cierpienie, na co czekałaś? Na co czekałaś i w zasadzie czekasz do tej pory? Czyli
co się nie wydarzyło z chwilą, kiedy ta osoba odeszła, kiedy dowiadujesz się o jej śmierci, bo to jest takie, klamka zapadła i już wiesz, że aha, to tego nie dostanę, ale nie umiesz odżałować, czyli właśnie to jest to cierpienie, nie umieć odżałować i dalej czekać. I dziś Żodorowski ci powie, przestań czekać, właśnie już nie czekaj, ale żeby przestać czekać, trzeba zdefiniować na co, a więc czego ci ta osoba nie dała odchodząc, czy nie powiedziała ci jakichś ważnych słów, czy może nie podzieliła się jakąś tajemnicą, jakimś sekretem, jakimś może właśnie tutaj rodowym przesłaniem czy przekazem, a miała to zrobić. Może nie powiedziała ci, gdzie są zakopane pieniądze w słoiku pod którym drzewem i tutaj trochę się śmieję, oczywiście pół żartem, pół serio, ale naprawdę to czasem może chodzić właśnie o takie bardzo prozaiczne sprawy, na przykład, że ta osoba nie zdążyła napisać testamentu, nie zdążyła napisać ostatniej woli, podać numeru w banku, potem jest mnóstwo jakichś procesów, spraw, które się ciągną często z prokuraturą, różne historie właśnie takie, które wymagają prawników, pieniędzy, zachodu, czasu i tak dalej. Może ta osoba nie zdążyła po prostu posprzątać i zostawiła po sobie okropny bałagan, zaśmiecone, zagracone mieszkanie, które później tygodniami, miesiącami albo latami trzeba po prostu sprzątnąć po takiej osobie. I mamy żal, że właśnie w ten sposób odeszła, że na nas to złożyła, że nas obarczyła właśnie taką pracą. Może zaciągnęła długi i zostały do spłacania po niej, może była z kimś pokłócona i przez to nastąpił rozpad rodziny. Mamy żal właśnie o to. Tych historii, o które można mieć żal, tych historii właśnie takie, na które czekaliśmy, że będzie zrobione, a nie zostało dopełnione, może być bardzo wiele, bardzo różnych. I tu dlatego podkreślam, że będzie bardzo ważne zdefiniowanie, na co czekasz jeszcze cały czas od tej osoby, która odeszła. I chcę powiedzieć teraz tą drugą sprawę, którą zauważyłam w tej wypowiedzi. Nie gniewajcie się na mnie, też autorkę proszę, nie gniewaj się na mnie, że to powiem, bo jednak istotne, aby też zauważyć, że taka konstrukcja zdania, że mama mi zachorowała, mama mi odeszła, to widzimy tutaj, ale ja bardzo często się z tym spotykam właśnie, że pies mi zdechł, albo właśnie tata mi odszedł, tata mi umarł. No, tobie umarł? Naprawdę tobie umarł? Naprawdę bierzesz to do siebie? I naprawdę w ten sposób o tym myślisz? Bo to daje do myślenia. Bo jeżeli, bo to się może wymsknąć, bo to może być takie niekontrolowane i to jest okej, ale też przyjrzyjmy się, że ta warstwa językowa, ona bardzo dużo o nas mówi, że skoro taka jest konstrukcja zdania, to ona odzwierciedla też konstrukcję myślową. Jeżeli myślisz, że to ktoś tobie zrobił, to zobacz, czujesz się ofiarą tej sytuacji. A gdzie twoja sprawczość w przypadku bycia ofiarą? Nie ma. A jednak my wiemy, że to jest wyższe zrządzenie losu, śmierć. My wiemy, że jest umowa dusz, które umawiają się ze sobą na to, kiedy która dusza zmienia swoją gęstość, swój stan, przechodzi z jednego wcielenia w jakieś inne. My nie mamy na to wpływu, my nie możemy z tym negocjować i to takie jest. Ale teraz właśnie moment, w którym przyjmujesz, że to zostało zrobione tobie, wskazuje na ofiarę. I teraz różne mogą być sytuacje. Tak jak mówię, to może być o polu wielkiej miłości, tęsknimy i z tego poziomu się po prostu uwalnia ta ofiara, ale to może być na przykład historia o rodzinie patologicznej, gdzie rodzic z dzieciom cały czas coś robił w sposób przemocowy, agresywny, najazdowy, wiecie, taki drapieżnik na terytorium, który cały czas właśnie nie wiem, wywracał mi wszystkie szuflady, szafy, robił mi bałagan, bo chciał, żebym ja to ciągle sprzątała, albo zabraniał mi wychodzić z domu, spotykać się z kolegami, zamykał w domu na klucz, albo właśnie kazał siedzieć w pokoju. No, rodzic mi coś robił. I teraz być może ta narracja zostaje gdzieś z tyłu głowy pod tytułem i teraz mi umarł. Umarł i zostawił pierdolnik, zostawił cały niesprzątnięty garaż, piwnicę i strych i teraz kto to będzie sprzątał? I tak dalej, i tak dalej. Tu się ujawnia wtedy dużo złości, bardziej wtedy właśnie odczuwamy to w kierunku złości niż żalu po śmierci bliskich.
to mogą być bardzo różne mieszanki emocji, które odczuwamy. To może być tak, że dzisiaj więcej złości, jutro więcej żalu i smutku i to się miesza i z powrotem gdzieś złość. No, tak jak wskazałam, różne etapy przechodzimy różnie i też różnie długo. I wszystko będzie zależało od tego, jaką mamy relację. Natomiast właśnie dobrze jest zrozumieć, że to nie było zrobione tobie. Nie. Też można odwrócić ten paradygmat myślowy, powiedzieć, że to było dla ciebie. Choć wiem, że w głębokiej żałobie, w dużym smutku, po stracie bliskich, trudno jest powiedzieć, że to jest dla mnie, ale z perspektywy czasowej umiemy te korzyści zobaczyć, a jeżeli nie chodzi o takie czyste korzyści, to po prostu zasoby, jakie z tego weźmiemy dla siebie. I mam nadzieję, że teraz jestem dobrze zrozumiana i wracam z powrotem do tej pierwszej myśli, kiedy pracujemy z pomocą narzędzia 4 kroki do odpuszczenia właśnie nad śmiercią i stratą bliskich osób, że dobrze jest tutaj zdefiniować, co tak naprawdę straciłeś, co tak naprawdę odeszło, a na co czekasz, a należy po prostu się z tym już po prostu pożegnać. Do tego, żeby się z czymś dobrze pożegnać, też mogą służyć akty psychomagiczne. Można zapalić świecę, można coś puścić z dymem, można napisać list uwalniający do takiej osoby, która odeszła, z jakimiś ostatnimi słowami, które chce się jej przekazać. Można zasadzić krzak. Ja lubię krzaki kwitnące. I często polecałam sadzenie na przykład róży albo innych kwiatów, takich właśnie, które ktoś lubi i może z czymś się kojarzą. Też uważam, że białe kwiaty w tym miejscu są bardzo, bardzo wskazane, ale jeśli ktoś z jakiegoś powodu wybiera inny kolor, no to tutaj już mówię, wchodzimy w tą strefę psychomagii. Dzisiaj o tym się nie będziemy o tym mówić, tylko właśnie zajmę się tym na live o aktach psychomagicznych. Więc bez znaczenia dzisiaj, jaki to kolor, ty sam poczujesz, sama będziesz wiedziała, jak to zrobić, ale właśnie tak, możesz zasadzić ten kwiat właśnie, aby transformował śmierć w życie. Wtedy, kiedy coś kwitnie, wtedy, kiedy wydaje owoce, to widzimy ten cykl życia, to widzimy, że się odradza, że się coś po prostu odnawia przez to koło Matki Natury, które cały czas kręci się przez 4 pory roku. I wtedy nam jest łatwiej. Wtedy właśnie patrzymy sobie na ten drugi krok. Jeśli już uda nam się odpuścić to, czego nie dostaliśmy od osoby, która już odeszła, a z reguły śmierć jest wiadomością, która zaskakuje, więc no, zawsze jest to już, aha, to już. No więc właśnie wtedy, kiedy uda nam się odpuścić to, czego nie dostaniesz i już nie czekaj, bo już nie dostaniesz, to wtedy właśnie od kogo możesz to dostać? Jakiej pomocy potrzebujesz, może przy tym sprzątaniu, może przy załatwianiu spraw w banku, może właśnie tych ciepłych słów, może tego, że twój rodzic był dla ciebie mentorem, może odeszła jakaś ważna dla ciebie osoba, na której rady możesz liczyć, może to był psychoterapeuta, który zmarł w czasie terapii i nie dokończył pracy, a włożyłaś tam już kawał siebie. Może to jest właśnie taka historia, a więc kto może teraz być w tej roli dla ciebie? Kto stanie w tej funkcji, od kogo możesz to przyjmować? Przyjąć mądrość, przyjąć wiedzę, przyjąć dobrą radę, przyjąć ciepłe słowo, przyjąć gest pomocy albo dostać coś wymiernego, co jest właśnie tutaj potrzebne. A więc zadbaj o to, aby dostać od świata to, czego twoje młodsze ja nie dostało. No i wiesz już, że z tamtej strony nie dostanie, ale może właśnie z innej. Wtedy będziesz mógł dawać to sobie samemu, sama. I wtedy będzie łatwiej dzielić się tym ze światem, ale to już oczywiście później i w kolejnym kroku. A więc właśnie wydaje mi się, że to narzędzie, o którym my tutaj rozmawiamy, zdaje się być doskonałe do wszelkich możliwych procesów odpuszczania, od takich malutkich rzeczy, spraw codziennych, po naprawdę wielkie życiowe tematy. I bardzo, bardzo chcę Was do tego zachęcić. Zanim zakończymy tego live'a, nie wiem ile czasu minęło, widzę, że tam godzinka z kawałkiem, to teraz jeszcze chcę zapytać, czy macie do mnie jakieś pytania? I tradycyjnym zwyczajem to jest moment, gdzie ja poproszę, piszcie do mnie, a ja będę się do tego odnosić. Tu widzę, pisze pani Stasia, odrzucenie z dzieciństwa, ale ja już dużo zrozumiałam, odpuściłam i pracuję dalej nad sobą. Wspaniale. I utrzymuj tak dalej. Na pewno widzisz korzyści i na pewno to jest dobra droga, a nie wiem, czy jest jakaś inna, lepsza. Teraz dalej. Brakowało mi bliskości, kochanie bardziej bliźniego niż siebie. O proszę, cieszę się, że to widzisz
I myślę, że osób, którym brakuje bliskości w tym dziwnym świecie jest więcej niż ty jedna, ale możemy się uczyć tego, że w bliskości jest bezpieczeństwo. Kochani, z poziomu biologii mówiąc, kiedy pracujemy nad bliskością w związku, w jakiejkolwiek relacji, to zawsze pod spodem jest obawa o bezpieczeństwo, jakieś zagrożenie, jakaś niepewność, brak zaufania, czy ja w tej relacji mogę się czuć bezpiecznie. A więc dbając o bliskość i szukając tej bliskości, dobrze jest robić malutkie kroki w tym kierunku, aby się upewniać, że tak, w tej relacji jest bezpiecznie. Nie trzeba od razu się rzucać w przepaść, ale małymi krokami udaje się do tego dojść. Idziemy dalej. Ja też nie miałam wsparcia, pisze ktoś. No, to dzisiaj możemy sobie je wzajemnie dawać. Ja się boję wyjść przed kamerę. Jeszcze nie wierzę w siebie, żeby mówić o powstawaniu zapachów i jak są ważne, kiedy je nosimy w sobie. O proszę. Więc wtedy pytanie, co to za głos, który być może ocenia, czy to jest twój głos w głowie, czy to jest czyjś, dlaczego właśnie mówienie o tym, co kochasz, na czym się znasz, czym żyjesz, dlaczego miałoby być wtedy właśnie skonfrontowane i właśnie tu 3 kropki, z czym? Z osądem, czy może z wyśmianiem, też co to za historia z przeszłości, która być może tutaj na to rzutuje. Zastanowiła się, bym się, ale na pewno są techniki, żeby z tym popracować, a ja o tym mówię dużo w webinarze o lęku. Ja mówię w webinarze o lęku, jest taki webinar u mnie na stronie, mówię dużo o pracy z kamerą. Teraz mamy dalej. Według mnie, jak wydaje mi się, że coś mam uzdrowione, wtedy życie mnie sprawdza, czy tak jest. Dziękuję za ten komentarz i chcę powiedzieć, bardzo często tak jest, że wszechświat mówi testuję, a na pewno masz to zrobione. No i właśnie dobrze jest wtedy umieć zobaczyć, czy na pewno do końca, jeśli nie, to jeszcze troszeczkę dorabiamy, ale już to, że zobaczyłaś, że jest ten sprawdzian, to znaczy, że jesteś już naprawdę do przodu w procesie i wtedy gratuluję bardzo. Dalej. Ja nie usłyszałam od mojej matki słów miłości, do jakiegoś czasu liczyłam na to, że kiedyś to powie. Teraz wiem, że to się nigdy nie stanie i to dla mnie jest żałoba, którą opłakuję. Tak, to są trudne momenty. Znam kobiety, kilka miałam takich klientek powyżej 60 roku życia, które opiekowały się swoimi matkami na łożu śmierci, tak to trzeba powiedzieć. Te kobiety w wieku 80 paru, 90 lat nigdy nie powiedziały kocham cię, a one jak małe dziewczynki szły z tym jedzeniem, z zupą, z pieluchami, z kwiatami do tego szpitala, cały czas właśnie czekając, aż ta matka powie córciu, jesteś wspaniała, bardzo ci dziękuję, kocham cię. I nigdy się tego nie doczekały. To jest właśnie taki moment, w którym musimy zdać sobie sprawę z tego, że dla pewnych osób, niekoniecznie psychopatów czy narcyzów, bo też po prostu być może straumatyzowanych, powiedzenie tego może być po prostu niemożliwe. I gdzieś tu w którymś momencie właśnie ten nasz wewnętrzny dorosły potrzebuje zaopiekować się tym wewnętrznym dzieckiem i mu to po prostu dać. Wyjaśnić być może, choć wyjaśnia wewnętrzny rodzic, a najczęściej, ale ten dorosły po prostu potrafi to zaopiekować i dobrze jest po prostu mieć tego świadomość. A co jeśli ja mówię z automatu, że uśpiłam psa, a nie, że mój pies odszedł? Znajomy mi na to zwrócił uwagę. Dla mnie to normalne zdanie. Nic, po prostu to pokazuje Twoją perspektywę, w której gdzieś, jeżeli bym się miała tutaj do czegoś przyczepić, to bym prosiła obejrzeć, czy jest jakieś poczucie winy z tytułu tego aktu, bo nigdy nie jest nam łatwo oddać zwierzę do uśpienia, nigdy to nie jest tak lekko, tylko z reguły przeżywamy, bo najpierw myślimy długo nad tym, co wybrać, jaką decyzję podjąć i zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności. Wiemy, że to też jest nieodwracalne, więc ciąży gdzieś na nas ta odpowiedzialność za zwierzę i ten wybór, więc często jest tak, że ludzie po prostu, kiedy już podejmą ten wybór, to wiedzą, że nie było tutaj lepszej decyzji. Czasem się konsultują z innymi i trochę zdają się na innych i też okej, natomiast w tej konstrukcji zdania bym się po prostu przyjrzała na to ewentualne poczucie winy, ale nie jest to nic złego, że w ten sposób ty to widzisz.
być może będzie dzień, gdzie kiedyś powiesz po prostu, że mój pies odszedł, tak? Albo w tamtym i w tamtym roku straciłam psa. To też są takie zdania naturalne, ale może jeszcze musi upłynąć czas. Na razie twoja perspektywa jest taka, ale to też jest okej. Madziu, coś bardzo dziś szeleści podczas live'a, trochę przeszkadza, a mówisz bardzo ważne rzeczy. No szkoda, że ja to przeczytałam dopiero teraz, a nie mam pojęcia, co wam szeleści. Żałuję, że się nie dowiedziałam wcześniej, może teraz coś poprawię przy tym mikrofonie. Jakoś muszę się z wami umówić chyba na to, że będziecie mi zwracać uwagę na takie rzeczy, nie wiem, jakoś, że ja po prostu to będę wiedzieć. Mam nadzieję, że mimo to uda mi się nagrać tego live'a dobrze, że będziecie mogli w przyszłości tego słuchać wyraźnie. Potrzebuję wsparcia, bo jestem stylistką i jutro prowadzę warsztaty wizerunkowe. No to co, kochani, trzymamy kciuki, wysyłamy intencje, dużo światła, aby w czasie tych warsztatów zadziała się prawda, aby w swobodzie i w takim naturalnym przepływie po prostu zadziały się rzeczy, które są naturalne dla całej tej grupy, która zbiera się nieprzypadkowo. Pamiętaj, kochana, w takim momencie dobrze jest sobie powiedzieć, nie ma ani jednego przypadku tutaj w tym miejscu. Cokolwiek się wydarzy, ktokolwiek tu przyjdzie, to właśnie tak miało być. Teraz dalej, kochani. Potrzebuję odpowiedzi. Piszę coś do koleżanek, co jest dla mnie ważne i brak odpowiedzi. Nie wiem, co o tym myśleć i czuję odrzucenie. Ok, a więc do uwolnienia w pierwszym kroku jest to odrzucenie, czyli nie czekaj na to, że dostaniesz odpowiedź. Teraz pracując z czystą biologią totalną, można pójść w taki kierunek, gdzie kiedy w dzieciństwie doświadczyłaś odrzucenia, aby zobaczyć, w jaki sposób to, co życie przynosi obecnie, jest powtarzalne cały czas zgodnie z jakimiś konfliktami wywołującymi ten jeden programujący, który nastąpił dawno temu. A więc właśnie być może ktoś dzisiaj nie odpowiada, dlatego że ty już byłaś w tej sytuacji wcześniej i masz teraz sobie o niej przypomnieć i po to to jest. Jednak pracując tylko i wyłącznie tym narzędziem, to będzie właśnie już nie czekaj. I pytanie wtedy, do czego ci potrzebne te odpowiedzi? I czy możesz zdobyć je z innej strony? Czy ktoś inny może ci dać odpowiedź, skoro te osoby nie odpisują? I gwarantuję ci, że jak odpuścisz, to ta odpowiedź przyjdzie. I teraz dalej, tu płyną podziękowania, bardzo się cieszę. Ktoś pisze, straciłam 2 synów. Wyjątkowo trudna historia, ponieważ jedno z największych cierpień, z jakim możemy się spotkać tu na planecie Ziemia, to jest utrata własnego dziecka. W naturalnej kolei rzeczy rodzic odchodzi przed dzieckiem, a więc następne generacje zostają, podając dalej i wiedzę, i geny, i doświadczenie, i wszystko. Ale czasem ten los potrafi być przewrotny i właśnie daje takie sytuacje i jest to zawsze duża żałoba. A więc właśnie pytanie, jakie miałaś oczekiwania do swojego macierzyństwa, jakie miałaś oczekiwania do tych dzieci. Nie wiem w jakim wieku, to też jest inaczej, kiedy matka poroni ciążę, a zupełnie inaczej, kiedy matka traci dorosłego syna. Też zależy, jakie są okoliczności, inaczej się z tym pracuje w momencie, kiedy dziecko ginie w wypadku samochodowym i jest sprawca i wtedy właśnie pojawia się ta złość jeszcze na kogoś innego, a zupełnie inaczej, kiedy dzieją się rzeczy naturalne, na przykład małe dziecko odchodzi na białaczkę. Ja wiem, że teraz to może dziwnie zabrzmi, no bo jak to choroba i dlaczego dzieci chorują, ale w przebiegu choroby, której nie udaje się wyleczyć, śmierć będzie rozwiązaniem. To jakby to na pewno rozumiemy. I wtedy też inaczej z tym pracujemy, bardzo często właśnie z wolą Bożą. Trudno tam znaleźć sprawcę, ale właśnie dobrze jest umieć zrozumieć, o czym była choroba, no i tu biologia totalna to wytłumaczy, więc to też jest inna sprawa, ale tak czy inaczej właśnie zadając sobie pytania, jakie miałam oczekiwania do tych dzieci, ale też i do siebie jako matki, czyli czego ja już nie przeżyję przy tych dzieciach, że nie będę na ich ślubie, że nie zobaczę wnuków, że nie będę mogła spędzać z nimi świąt, to jest dopuszczenie. Właśnie to są te emocje, to jest ten żal i już nie czekaj. Wyobraź sobie, że inaczej spędzasz święta, wyobraź sobie, że inaczej żyjesz niż te wyobrażenia, które były do momentu śmierci tych dzieci, bo to tak jakby się czas zatrzymał, ale tamte wyobrażenia trzeba puścić i właśnie skierować już w tym momencie uwagę na nowe matryce, bym powiedziała, które kreujemy. Mam nadzieję, że tutaj ten proces ci pomoże. Ja mam wyrzuty, że za mało dałam, czyli tu by było o odpuszczaniu sobie. To też bardzo ciekawe.
jakiś inny aspekt tego, o czym my dzisiaj tutaj rozmawiamy, a więc jak odpuścisz sobie. Takie wybaczanie sobie, że się za mało zrobiło, że się źle zrobiło, właśnie to jest też taka łagodność dla siebie i zrozumienie, że na tamten moment moje młodsze ja miało takie zasoby, a nie takie, jakie mam dziś. Wtedy mogłam dać tyle. To ja dziś jestem mądrzejsza, że a może bym dziecka nie zaszczepiła, a może bym zaszczepiła, a może bym dziecka nie karmiła mlekiem, a może bym karmiła, a może bym prowadziła na takie zajęcia, a nie na inne. To dzisiaj, tak, ale ty jesteś już dzisiaj zupełnie innym człowiekiem niż wtedy, więc właśnie czy możesz uznać tą wersję swojej młodszej ja i ją po prostu uszanować? To jest o uszanowaniu własnej historii, kochani. I tutaj bardzo odwołuję się też do tego kawałka. Uszanuj własną historię i nie chcij jej zmieniać. Historii nie zmienisz. Chcieć zmienić historię to szaleństwo. Swoją historię i swoją młodszą wersję należy uszanować, a jeśli coś jest do zmiany, zmienić dziś. Madziu, dziękuję za dzisiejszy live. Spadł mi z nieba. Przyjmuję od świata, czyli od Ciebie. Ogromna wdzięczność. Kłaniam się i bardzo się cieszę. I właśnie po to ten live. Tak, dzielimy się tym, co już sami przeżyliśmy, jakie mamy doświadczenia. Ja byłam niewidzialna i ignorowana, i za dzieciaka zostawiana samej sobie i w okresie nastoletnim. Brakowało towarzystwa, poczucia zrozumienia i uznania potrzeb i uczuć. Dużo żyje w głowie. Tak, bo wtedy, kiedy uczucia są niezaopiekowane, no to rozum bierze górę. Naturalna sprawa to jest właśnie o intelekcie, który się wtedy mocno rozwija i właśnie później żyjemy w głowie. Ale dziś już możesz sama się sobą zaopiekować. Nie czekaj, że gdzieś kiedyś tam, w tamtych czasach będziesz zrozumiana, bo już nie. Ja zawsze daję taki przykład. Jeżeli gdzieś ktoś powie, bo ja nie byłam karmiona piersią, zobaczcie, dużo osób nie było karmionych piersią w takim wymiarze, w takim długim czasie, czy w takiej formie, w jakiej potrzebowało, czy jaka byłaby naturalna, czy jak powiemy dzisiaj, by się chciało, ok? I teraz zobacz, jeżeli nie odżałujesz, wyobraź sobie, dziś przychodzi do ciebie twoja matka i podaje ci cycusia z mlekiem. A serio? Na pewno byś to przyjął, bo odruch jest tak, nie. Ale zobaczcie, co się dzieje w głowie. No ale jednak jakaś część ciebie na to czeka. Ojej, bo mama mnie nie karmiła piersią. Ojej, nie karmiła mnie piersią tak długo. O, bo mnie karmiła tylko 2 tygodnie albo tylko 3 miesiące. Okej, ale właśnie, czy jak dziś przyjdzie i ci da, to przyjmiesz? No nie. Okazuje się, że wcale na to nie czekasz. Tylko gdzieś jeszcze coś się nie wyrównało w tym pojmowaniu swojej rzeczywistości. Więc każda rzecz, którą dzisiaj mamy tu w tych 3 kropkach, czy w tym nawiasie, która jest do odpuszczenia, weź ją sobie przyrównaj do tego cycusia i zadaj sobie pytanie, czy dziś, gdyby do ciebie przyszło, na pewno byś to chciała? I oczywiście tak, będą takie rzeczy, które na pewno bym chciała, no bo jak mama nie powiedziała kocham cię, no to chcę dzisiaj usłyszeć to kocham cię. Nie wszystko możemy na tej samej metaforze sobie porównać, ale niektóre rzeczy tak i to naprawdę pomaga. Natomiast tam, gdzie właśnie nie usłyszałaś i już nie usłyszysz, nie czekaj. Nie jest zdolna ta osoba do tego, żeby ci to dać, bo gdyby miała ci to dać, to już by ci to po prostu dała wcześniej. Ale za to przyjmie od świata. To będzie równie piękne, z równą mocą, a może nawet i ważniejsze. Teraz dalej. Egzaminator nadjeżdża, tak. Cześć Madziu, już nie szeleści, dziękuję za informację. No przepraszam, że tak późno, nie wiedziałam. Ja byłam w takim procesie, że mi szeleszczenie nie przeszkadzało, a nawet dopiero zdałam sobie z niego sprawę i teraz jest lepiej. Dziękuję, już nie szeleść, dobrze. Ja mam bardzo wielką ranę odrzucenia, a z tego, co mi przypomina dzieciństwo, jak mama miała jechać za granicę, zabrała moją siostrę ze sobą, bo ja nie miałam paszportu i nie mogłam pojechać. Tak, ja też mam taką historię. Był taki moment w czasie ferii zimowych, my byłyśmy już z moją siostrą nastolatkami i okazało się, że nagle następnego dnia mój tata jedzie na narty, o czym w ogóle się wcześniej nie mówiło, że tata jedzie na narty. Jak rozumiecie, mieszkając w Warszawie, niecodziennie jeździ się na narty i była to wielka wyprawa, bardzo kosztowna i wielka sprawa. I nagle okazało się, że tata jedzie z moją siostrą, a ja zostaję, bo nie ma pieniędzy na to, żeby pojechać z drugą córką. I generalnie tata jechał ze swoim znajomym, który brał jedno dziecko, więc też wziął jedno dziecko.
I ja to nosiłam w sobie wiele, wiele lat, bo to było niesprawiedliwe, to było nierówne. Z tego żalu, że ja nie pojechałam na ferie na narty, zapisałam się na kurs maszynopisania i codziennie w Warszawie, siedząc właśnie w czasie ferii, chodziłam uczyć się maszynopisania po parę godzin dziennie. Trochę mi się chce dzisiaj z tego śmiać, ale ja wiem, że to było moje rozwiązanie, które znalazłam na wtedy. A potem, lata później, już jako dorosła, odpuszczałam tą decyzję rodziców, że właśnie była taka krzywa. I ktoś mnie pyta, jak to odpuścić. Ja mam wrażenie, że ten live jest właśnie o tym. Jeżeli jest jeszcze jakiś próg, który nie pozwala zrozumieć, co robimy technicznie, właśnie idąc przez te 4 kroki, to proszę, jak ten live się skończy, obejrzyj go jeszcze raz. Obejrzyj tyle razy, aż w którymś momencie mózg przepuści, bo widocznie gdzieś jeszcze coś jest przytrzymane. Ja odpuszczam dziś nieobecność mojego biologicznego ojca, co spowodowało u mnie fundamentalny brak poczucia bezpieczeństwa. Dziękuję za live. Bardzo gratuluję, bardzo się cieszę, bardzo Cię wspieram. Tak, bo skoro go nie było wtedy, kiedy była jego rola stworzyć poczucie bezpieczeństwa, to już nawet gdyby pojawił się dziś, tego nie zrobi. I tak to jest już Twoja rola do zrobienia dziś jako dorosła, gdzie częściowo już to zrobiłaś, a może jeszcze tylko jakieś małe kawałeczki zostały do dopracowania. Przyjmij od świata, przyjmij od świata. Dalej. Jak wejść w serce mocniej i wyjść z głowy? Bo mam wrażenie, że jak świadomie wejść do serca, to nie wychodzi. Gdzie to wiem, czy głowa, czy serce? Myślę, że poprzez różne praktyki, gdzie kierujemy uważność do serca, poprzez praktyki koherencji serca, które Wam bardzo polecam, poprzez medytację, poprzez techniki oddechowe i taki kontakt ze sobą, gdzie w którymś momencie zadasz sobie pytanie, czy to z głowy, czy to jest uczucie, ale jak przyjdzie do Ciebie intuicja, że nie, ja to naprawdę czuję, to nie zagłuszaj tego głową, a może nie, a może to jest inna myśl płynąca z jakiegoś kolektywu. Nie, jak już czujesz, to naprawdę przyjmij, że to nie przyszło przypadkowo. No i też sprawdź, czy to było dobre, że Cię tam prowadzi. Dziękuję za dzisiaj, cieszę się. Dopiero co weszłam na webinar i od razu usłyszałam o odpuszczaniu sobie, właśnie tego potrzebowałam. Madziu, dziękuję za te słowa, cieszę się. Magdo, kiedy ktoś mi zwrócił uwagę, że jak zwracam się do dzieci, to mówię do dzieci, mama was prosi i słowo mama zamiast ja, czy to może mieć głębszy sens? Tak, bo budujesz w ten sposób taki autorytet, ale z drugiej strony i dystans. Więc też pytanie, skąd ta forma? Czy do ciebie się tak zwracano właśnie, że teraz tata do was mówi, nie? Teraz mama do was mówi, teraz mama wam każe, teraz wy dzieci tu słyszycie od taty albo od mamy. To jest takie dodawanie sobie trochę tego autorytetu. Zobacz, że w momencie, kiedy zrezygnujesz z tej formy i powiesz po prostu ja, proszę cię, to wtedy się tworzy większa bliskość i wtedy ja badam i zadaję pytanie, gdzie jest lęk przed tą bliskością z dzieckiem? Co sprawia, że właśnie nie chcesz zrezygnować z tego dystansu albo nie wybierasz tego, żeby zrezygnować z tego dystansu i jest Ci on w jakiś sposób potrzebny. Moim zdaniem wzmacnia Twój autorytet, ale może jeszcze są jakieś inne tropy. Napisz mi tutaj, jak tam to czujesz. I jeszcze raz przypominam dla tych, którzy dołączyli później, bo za chwilę nasz live się kończy i nasz czat się skończy, że na wszystkie pytania Wasze będę odpowiadać w komentarzach pod filmem, także piszcie te komentarze również tam. A co gdy dzieci, z którymi pracuję, 8-latki, są głośno i muszę wielokrotnie powtarzać, żeby były ciszej? Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie wszystkich. No to nie jest pytanie do dzisiejszego live'a, mówiąc w wielkim skrócie, to jest rozmowa o stawianiu granic i tutaj odsyłam do webinaru o zdrowych granicach. Tam są też różne narzędzia, które można wykorzystać. Natomiast moja praktyka, ponieważ ja dużo pracowałam z młodzieżą, jako trener technik pamięciowych, trener rozwoju osobistego i z dziećmi, i z młodzieżą, i z rodzicami, z bardzo różnymi grupami wiekowymi, to chcę powiedzieć, że dobrą praktyką jest po prostu umówienie się na pewne zasady, spisanie kontraktu i odwoływanie się do tego później, czyli można powiedzieć, pierwsza lekcja, 1 godzina jest zmarnowana, bo nie realizuje programu, no rzeczywiście, ale tak naprawdę ona nigdy nie jest zmarnowana, bo to procentuje, ponieważ w momencie, kiedy poświęcimy czas na to, żeby uzgodnić, jakie mamy zasady, na co sobie pozwalamy, a na co nie i wiść to na ścianie, to potem na innej lekcji, kiedy tylko przydarza się jakiś wypadek przy pracy, to można tutaj właśnie zadzwonić dzwoneczkiem, jakiś sygnał, który dajesz, na który się umawiacie, właśnie przywołać uważność dzieci i pokazać, pamiętasz,
umówiliśmy się czy nie, ale w takim kontrakcie oczywiście muszą być konsekwencje i tak dalej, tak dalej. Myślę, że te zasady znacie, to tylko przywołuję. Uważam, że w takiej sytuacji, kiedy już doszło gdzieś za daleko, dobrze jest taką jedną lekcję poświęcić na coś takiego i to naprawdę działa. Teraz dalej. Nigdy nie usłyszałam kocham cię od mamy, ale nie czekam na to. Wręcz czułabym się chyba teraz niezręcznie, nieswojo. Teraz zastanawiam się, czy czegoś tu sobie nie wypieram, nie przykrywam. Nie jestem za tym, żeby na siłę się czegoś doszukiwać, natomiast można zejść jeszcze do jakiegoś poziomu którejś wersji młodszego ja i sprawdzić, czy jakaś wersja stamtąd nie czeka i ewentualnie tamtą przytulić. Przywołać sobie taki obraz, że bierzesz siebie na kolana właśnie z tamtego czasu, kiedy masz 8 lat, 2 lata, czy ile tam miało to dziecko, które czekało na kocham cię i wtedy powiedzieć, ja ci to powiem, ja cię kocham i nigdy nie było inaczej. Potrzebuję, aby poczuć, że kobiecość to nie słabość, że mężczyźni nie są lepsi od kobiet. Mam takie poczucie, myślę, że wynika z tego, że mój brat i tata wyśmiewali się, że kobiety są słabe fizycznie i głupie. I to wtedy właśnie ten proces będzie doskonały do tego, żeby to odpuścić i od świata zebrać potwierdzenie, że kobiety również są mądre, że w niczym nie ustępują mężczyznom. Nie chodzi o to, żeby teraz mówić, że są mądrzejsze, a faceci głupi, bo to jest odbijanie w drugą stronę, ale o utrzymanie równowagi. Dziękuję, Madziu. Ja też czułam się odrzucona, niewidoczna, odkąd urodził się brat. Teraz w biznesie też nagle stałam się niewidoczna dla klientów. Klienci zadowoleni w 100% i nagle zamówienia z dnia na dzień stanęły. Są różne powody, dla których tak się może zadziać i to jest do rozeznania i biologia totalna jest świetną metodą do tego, żeby się temu przyglądać. Mężczyzna o stylu unikowym, z którym byłam 8 miesięcy, zastosował na mnie ghosting, ciężko mi odpuścić, brak zakończenia relacji. Chciałabym po ludzku, ale on nie ma odwagi spojrzeć mi w oczy. To są trudne tematy, nie wiem z kim mamy do czynienia. Ghosting jest jednym z takich narzędzi manipulatorskich albo manipulantów, albo narcyzów. No i nawet psychopatów, to też chcę powiedzieć niestety, ale nie wiemy tutaj z tej wypowiedzi, z czym mamy do czynienia, więc tylko nadmienię i miło mi jest już dzisiaj poinformować, że po majówce ogłoszę start nowego kursu, który poprowadzę na temat narcyzmu w świetle biologii totalnej i już dziś bardzo gorąco Was zapraszam, ponieważ właśnie w tym kursie, a więc nie będzie to jednorazowy webinar, tylko 3-tygodniowy kurs, cały taki właśnie pełen, gdzie omówię wszystkie konflikty, wszystkie konstelacje, które warunkują narcyzm, psychopatię i socjopatię. Tymi 3 tematami się zajmę i tam będę właśnie omawiać te wszystkie love bombing, ghosting, breadcrumbing, te wszystkie właśnie manipulacyjne różne zachowania i megalomanię i brak empatii, no wszystko, co właśnie tutaj jest podsycone, o tym jak nie być właśnie ofiarą w sieci pająka i już dzisiaj bardzo gorąco zapraszam. Natomiast co zrobić z taką relacją, nie wiem i znowu być może odpuszczenie, że to nie może być tak, jak ja to sobie wyobrażam, czyli ja chciałabym normalnie, tak, ja chciałabym porozmawiać, ja chciałabym właśnie coś uzgodnić, no ale druga osoba nie jest zdolna, a więc co? Spotykasz się ze swoim oczekiwaniem w stosunku do drugiej osoby, że ona będzie zdolna, a nasze oczekiwania w stosunku do innych, że będą jacyś, to już jest właśnie przekraczanie ich granic. Dlatego tu pracujemy ze sobą, odpuszczam, nie oczekuję, że ta osoba zachowa się tak, jak ja chcę, tylko oglądam, przyglądam się, co ona zrobi i odpuszczam żal, odpuszczam swoje wizje, wyobrażenia, jakieś marzenia o tym związku, o tym, jak to miało być, odpuszczam. A z poziomu biologii totalnej można zbadać, co do mnie przyszło, dlaczego to przyciągnęłam, skąd to w moim życiu, być może nawet po raz kolejny, cały czas programy, być może nawet rodowe, to wszystko do odpuszczenia. Ja odpuszczam dzisiaj czekanie na uznanie przez mamę mojej nowej drogi zawodowej. Słyszę i czuję tylko jej lęk, czy mi się uda, zamiast wsparcia wiary we mnie. Tak, był taki moment w moim życiu, kiedy moja mama mówiła: martwię się o ciebie, jak dojedziecie, to zadzwońcie, zadzwoń, że dojechaliście, bo tak się o ciebie martwię. W którymś momencie powiedziałam: mamo, kiedy mówisz, że się o mnie martwisz, to wiem, że wynika to z miłości, ale ja wtedy słyszę, że ty we mnie nie wierzysz, a ja potrzebuję, żebyś we mnie wierzyła. I proszę cię, nie martw się o mnie, tylko uwierz. Za każdym razem, kiedy to przyjdzie do ciebie odruchowo, że się martwisz, to powiedz: okej, wierzę,
Mówię, bo wiele sytuacji było takich, znajdźmy dowody, że naprawdę były różne trudne rzeczy i sobie poradziliśmy. Ja sobie poradziłam, więc uwierz we mnie. I skończyło się. Nigdy więcej nie usłyszałam: martwię się o ciebie. Już tego nie ma. Mm. Pięknie dziękuję, będę szukać, co to było, bardzo proszę. Ja się też piszę na ten kurs, zapraszam. Całe życie tęskniłam za prawdziwą przyjaźnią, miłością bezwarunkową, chociaż słyszę od rodziny, dzieci i koleżanek, że mnie kochają. Podobno rodzice bardzo mnie chcieli, a ja czuję inaczej. Skąd to uczucie, jak to płynie, to są rzeczy do zbadania z pomocą biologii totalnej, aby właśnie zobaczyć, kiedy to powstało i na jakiej podstawie, bo to może być odziedziczone wspomnienie z rodu. Natomiast odpuszczanie, no to znamy już ten proces, puszczamy wszystko, co z tym związane. Nie pamiętam sytuacji, kiedy moi rodzice powiedzieli, że mnie kochają. Ja czuję się zamrożona i ani nie umiem przyjmować słów miłości, ani nie czuję jej. Zadam Ci teraz przewrotne pytanie, a Ty pobądź sobie z tym i poczuj, co najgorszego by się wydarzyło, gdybyś przyjęła te słowa o miłości. Co się z Tobą dzieje? Na myśl, że przyjmujesz te słowa. Tam znajdziesz swoją odpowiedź. O czym to jest tak naprawdę? Dalej, ja nie miałam miłości od mamy i totalna biologia odpuściłam, tym bardziej, że mama miała Alzheimera i nie wie, kim jesteśmy, jej dzieci. Mam dużo więcej miłości i cierpliwości do niej. Dziękuję za to Twoje świadectwo. Madziu, ten live jest dla mnie w odpowiednim czasie. Ogrom wiedzy i widzę, co mam przepracować. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczna. Bardzo proszę i bardzo się cieszę. Dziękuję, Madziu, z ghostingiem to moja rana porzucenia przez mamę, która popełniła samobójstwo. Dziękuję. No, to powiem Wam duży kaliber, bardzo duża sprawa i tam też na pewno są jeszcze jakieś małe mikroelementy, które są do obejrzenia i ewentualnie odpuszczenia też metodą 4 kroków. Można się bardzo zawieść, kiedy jest się dzieckiem rodzica, który odbiera sobie życie, a więc właśnie znikanie, jak ghosting, bardzo wchodzi w ten program. Cieszę się, że to zauważyłaś i odpuszczaj jedno i drugie, kochana. I ostatni komentarz. Czy poleci Pani kogoś sprawdzonego konsultanta do popracowania w biologii totalnej? Jak najbardziej. Tak, polecam bardzo serdecznie konsultantki z mojej Akademii Mistrzów Biologii Totalnej, które już kończą akademię. Jesteśmy po 5. przedostatnim zjeździe, przed nami ostatni zjazd. Dziewczyny zrobiły ogrom pracy w swoim życiu nad tym, żeby zdobyć wiedzę, a w tej akademii, którą prowadziłam, miałam okazję wielokrotnie przekonać się, że robią to po prostu w sposób mistrzowski i jak napiszecie do nas maila, to zawsze wyślemy Wam kontakty właśnie do tych osób i naprawdę wystarczy do nas napisać, będziecie to mieli od ręki. Można sobie wybrać osobę z miasta, które jest bliżej, ale też wszystkie pracują online i mi się wydaje, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach to jest równie dobra forma, ponieważ praca w biologii totalnej jest pracą ze świadomością, gdzie nie dotykamy ciała, nie wysyłamy żadnych fluidów, po prostu polega to na rozmowie, a więc można to zrobić z każdego miejsca na ziemi i w zasadzie w każdych warunkach. To już dziewczyny poprowadzą. Jeżeli by się pojawiły jeszcze jakieś wątpliwości, pytania, czy gdybyście chcieli się podzielić jakąś swoją refleksją albo doświadczeniem, bądź po prostu pojawi się potrzeba o wsparcie, czy jakaś intencja, to tu jest przestrzeń w komentarzach pod tym filmem na wyrażenie tego wszystkiego. Ja jestem z Wami, Wy jesteście razem ze sobą w tej społeczności. Każdemu z serca dziękuję za ten wkład, który tutaj daję, za każde ciepłe słowo, za każdy komentarz, za każdego lajka, za każdą subskrypcję, za każde udostępnienie. Jestem Wam bardzo wdzięczna, bo dzięki temu my razem tworzymy tą przestrzeń, a szykuję się tutaj z Wami na kolejne kroki i przedsięwzięcia. Zamierzam ten kanał rozwijać, więc jeśli i Wy to robicie, to mi pomagacie, a ja będę wtedy mogła jeszcze lepiej pomagać Wam. Za dzisiejsze spotkanie jestem bardzo wdzięczna. Wspieram bardzo we wszystkich krokach odpuszczania. Życzę radości z życia, lekkości w życiu i aby właśnie te Wasze prace, które robicie dla siebie, przynosiły jak najpiękniejsze owoce. Z miłością i światłem.